Cześć Dagmara. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Dziękuję Ci bardzo, że przyjechałaś. Jest mi niezmiernie miło. Co prawda nie miałaś jakoś bardzo daleko, ale zawsze jest to dzień poświęcony na nowe rzeczy. Dagmara, powiedz mi, kim jest Dagmara? Na początek na pewno powiem, że Dagmara jest Dagą. Dagą, bo ja dobrze. uwielbiam, jak do mnie się zwracają wszyscy Daga. Zawsze mi się kojarzy tak jakoś źle Dagmara, bo jak byłam małą dziewczynką, jak coś przeskrobałam, to moja mama woła Dagmara, więc ja po prostu dobrze rezonuję z Dagą. Dobrze. Kim jest Daga? Myślę, że taką po prostu prostą dziewczyną, autentyczną. Zawsze staram się po prostu być sobą, nikogo nie udawać. No i ogromna miłośniczka paznokci. Po prostu kocham moją pracę, kocham to, co robię i to jest coś takiego mojego, w czym się odnajduję. A powiedz mi, pamiętasz ten dzień, kiedy zdecydowałaś się, będę robić paznokcie? Pamiętam, to zaczęło się bardzo, bardzo dawno temu. Jako jeszcze nastolatka cały czas lubiłam malować paznokcie takimi, wiesz, zwykłymi, klasycznymi lakierami. I w ogóle wymyślałam tam jakieś kwiatki, to w ogóle nie wychodziło do końca, bo wiesz, malować zdobienia zwykłym, klasycznym lakierem to jest wyzwanie. Ale naprawdę to chyba były takie początki, nie wiem, to mógł być koniec podstawówki, początek gimnazjum. I pamiętam właśnie, że moja mama tak zwracała bardzo na to uwagę, bo chciałam i jej, i mojej siostrze malować te paznokcie, więc myślę, że to był taki początek tego, że ta dusza artystyczna się odezwała, bo raczej wydaje mi się, że dużo tego artyzmu jest we mnie. Nigdy nie byłam jakimś takim ścisłowcem, bardziej humanistą, ale też moimi ulubionymi przedmiotami w szkole to zdecydowanie była plastyka czy muzyka. Dlatego zaczęło się to na pewno od takich zwykłych lakierów klasycznych. A ile miałaś lat, jak zaczęłaś tak trochę bardziej profesjonalnie myśleć o temacie paznokci? Mogę powiedzieć, że 10 lat już się zajmuję stylizacją paznokci. Około 10 lat temu odbyłam moje pierwsze szkolenie właśnie tu w Opolu. I to też był moment, w którym moja mama bardzo chciała zainwestować w mój rozwój. Ja się tego bardzo bałam, bo w tamtym czasie jeszcze hybryda to było coś takiego wow, nowego w ogóle. To dopiero wchodziło na salony. Bardziej jeszcze zostawał ten akryl, no i żel oczywiście królował. Te szkolenia były bardzo drogie w tamtych czasach, naprawdę. I ja strasznie się martwiłam o to, że moja mama zainwestuje w mój rozwój, a ja nie będę tego lubić. I co? I co wtedy? No ale faktycznie zapisałam mnie na szkolenie, zaczęłyśmy właśnie od tego. Czyli moja przygoda się tak naprawdę zaczęła od tego, że pojechałam na szkolenie, nie próbowałam za bardzo sama nic robić, ani frezarką, ani żadnymi światłoutwardzalnymi produktami. Po prostu mama mnie wysłała na szkolenie i powiedziała: Daga, jeżeli to Ci się nie spodoba, to nie będzie to po prostu nie zainwestujemy w ten cały sprzęt, w te produkty i wtedy najwyżej damy to w zapomnienie. No ale stało się tak, że to było dwudniowe szkolenie i ja po pierwszym dniu zadzwoniłam: mamo, to jest to, ja to kocham, ja chcę to robić. Ja byłam zachwycona tym i faktycznie później zainwestowałyśmy w cały sprzęt. W ogóle, Boże, pamiętam, że wtedy kolor nakładało się kolorowym żelem. Tak, tak. I to były takie kluski, i to było takie nierówne i takie grube, ale ja byłam po prostu zakochana w tym mimo wszystko. Tak. Powiedz mi, a czy Twoja przygoda z paznokciami była pomieszana z jakimiś studiami? Czasowo tak, ale totalnie nie w tym kierunku. Ja ukończyłam studia na kierunku doradztwo filozoficzne i coaching. Wow. I w sumie mogę powiedzieć, że trochę mi się to przydaje, szczególnie w tym sektorze, kiedy szkolę, kiedy jestem instruktorem. Natomiast właśnie z tej racji, że między innymi na tych studiach musieliśmy się nawzajem coachować, no bo nie mieliśmy obcych osób, na których mogliśmy ten coaching przeprowadzać. To właśnie wtedy, kiedy ktoś był moim coachem w tej roli, kiedy ja byłam klientem, zrozumiałam dzięki tym narzędziom coachingowym, że ja chyba chcę robić paznokcie. I wraz z zakończeniem studiów już totalnie wiedziałam, że chcę iść tą drogą. Dlatego
moje studia w ogóle nie były związane z tym, ale mimo wszystko pomogły mi na pewno w podjęciu decyzji takiej zawodowej, co dalej. A pierwsze stylizacje wykonywałaś w domu, czy już w jakimś salonie? Tak, w domu wykonywałam, w moim domu kuchni? rodzinnym. Na szczęście nie w kuchni, to by było niewykonalne, bo rodzice mają taki bardzo duży jadalniany stół, ale moi rodzice mają dom jednorodzinny i właśnie jak tam jeszcze mieszkałam z rodzicami, to na górze, na pierwszym piętrze w domu mamy taki duży przedpokój, taki hol. W zasadzie można by było z tego to zabudować, zrobić pokój, ale właśnie tam w rogu miałam takie biureczko, przyjmowałam tam pierwsze klientki, to były przeważnie moje przyjaciółki, moje koleżanki, mama, siostra, potem jakieś sąsiadki też doszły. No i to był taki mega intensywny czas w moim życiu, bo ja w ogóle teraz jak sobie pomyślę, jak dałam radę to wszystko zrobić, to jestem pełna podziwu tej Dagi z przyszłości, bo wiązałam ze sobą pracę za barem. 3 lata pracowałam w tym czasie też jako barmanka. W trakcie robienia paznokci? W trakcie robienia paznokci. Robiłam paznokcie w domu, ale też studiowałam dziennie właśnie w Katowicach, więc wyglądało to tak. Potem finalnie przeniosłam się na studia niestacjonarne, czyli zaoczne, ale faktycznie były takie czasy, że ja jechałam na studia, od poniedziałku do czwartku studiowałam, jeszcze pakowałam te rzeczy do paznokci tam koleżankom ze studiów robiłam po zajęciach, bo musiałam też się troszkę utrzymać. Rodzice pomagali mi dość mocno finansowo, ale większość jednak już takich wydatków prywatnych albo nawet dojazdów musiałam na to zapracować i po prostu sfinansować sama. Ja jestem im ogromnie wdzięczna za to, że zawsze byli przy mnie i mi pomagali, ale dużo też musiałam tych nakładów finansowych sama zdobyć, co też mnie bardzo dobrze ukształtowało, ale wracając do wątku, jeździłam na studia, tam też robiłam paznokcie, wracałam w piątek już robiłam paznokcie w domu, na nocki chodziłam za bar, wracałam nad ranem, znowu robiłam te paznokcie i znowu w sobotę na nockę i nawet potrafiłam jeszcze w niedzielę na dniówkę i znowu na studia. Więc to się tak przeplatało bardzo mocno, ale też wiedziałam, że ile włożę wysiłku wtedy, tyle wyciągnę dziś. Więc każdą wolną chwilę starałam się przeznaczać na ćwiczenia w stylizacjach. To było dla mnie ogromnie ważne i właśnie wtedy poczułam, że idę w to. Poszłam na już tryb niestacjonarny na studia i podjęłam się stażu w moim mieście. No i to też już tak mnie bardzo mocno ugruntowało, że jednak te paznokcie. Ale to nie był staż paznokciowy? To był staż paznokciowy A w gdzie jednym go salonu. odbywałaś? W jednym z salonów w Aha. moim mieście miałam okazję właśnie taki staż odbyć. Później, teraz już nie pamiętam, ale wydaje mi się, że to się też koniec stażu sprzężył się też z zakończeniem studiów. I później już pracowałam w salonie, w jednym z salonów innych w moim mieście już na etacie. No i jak tam pracowałam na etacie, to przyszedł taki moment, że chyba to był czas, że ja myślałam o tym, żeby otworzyć swoją działalność, ale się strasznie tego bałam. To był taki w ogóle pomysł, który wydawał mi się nierealny do osiągnięcia. Ja się zawsze śmieję. Mój tata o mnie zawsze mówi: Daga, ty się wszystkiego boisz, kiedyś się swojego cienia przestraszysz. I ktoś mi kiedyś powiedział, że ceni mnie bardzo za odwagę, a ja w ogóle się wszystkiego boję. I ja sobie myślę, jak można mnie cenić za odwagę? No tak, ale ta sama osoba powiedziała, bo ty się boisz, ale ty w to idziesz. Ryzykujesz. Mimo tego strachu przedzierasz się przez ten mur i idziesz dalej. I faktycznie pamiętam, że moi rodzice, moja siostra, ale też głównie moja mama bardzo, bardzo mnie motywowali, żebym jednak otworzyła swoją działalność. Głównie też dlatego, że w miejscu, w którym wtedy pracowałam, ja dobrze się czułam, ale czułam, że chcę coś więcej. I tam już był taki moment... Sufit. Tak, taki sufit, że wiedziałam, że ja tam go nie przekroczę, a jednak będąc u siebie już taka będzie możliwość. No i pamiętam, muszę to przedstawić. Ja jestem w ogóle taką osobą, że ja dużo rzeczy wizualizuję. Dobrze, opowiadaj. Więc był taki moment, że
Po prostu stwierdziliśmy z moją mamą, że przejedziemy się naszym miastem samochodem i będziemy patrzeć, gdzie są jakieś lokale do wynajęcia. No i zatrzymałyśmy się w miejscu, w którym byłyśmy umówione na rozmowę, ale tam nie za bardzo, byłoby troszkę ciężko, ale zaparkowałyśmy właśnie samochód przed salonem, który potem był wynajmowanym przeze mnie salonem i to był taki pusty salon z taką malutką karteczką do wynajęcia. Taka malutka jak paragon, w ogóle wyblakła już taka brązowa czcionka. Zadzwoniłyśmy, to była taka starsza pani, świętej pamięci już, kochana. I ona zeszła na dół i po prostu jak z nią porozmawiałam, jak tam weszłam, jak sobie wszystko wyobraziłam, to mówię, okej, ryzykuję. Jak zaczęliśmy malować tam ściany, wszystko sprzątać, układać, ja już pamiętam, że nawet stanął podest do pedikiru. Ja usiadłam na ten podest i zaczęłam ryczeć. I mówię do mojej mamy, mamo, ja tego nie chcę. Ja w ogóle, cofnijmy to, ja chcę znowu iść na etat, ja sobie nie poradzę. Po prostu krokodyle łzy. No i moja mama mówi, Daguś, spokojnie, zobaczysz, że przyjmiesz swoje klientki. Ja też miałam taką super możliwość, bo w miejscu, w którym ja wcześniej pracowałam, to był salon fryzjerski i tam potem się tak ułożyło, że nie był kontynuowany ten sektor paznokciowy, więc te klientki poszły za mną. Więc ja naprawdę otwierałam salon w zasadzie z takim dość wypchanym Łatwym grafikiem. startem, Tak, no. było mi łatwiej. I mama mówi, jak przyjmiesz te klientki, jak je obsłużysz, to zobaczysz, że już pójdzie. I faktycznie tak było. Ja przyszłam w poniedziałek do pracy, przyjęłam pierwszą, drugą, trzecią klientkę i wszystko się już poukładało. No i wtedy myślę, że to były takie bardzo dla mnie wtedy marzenia nie do spełnienia, a one po prostu się spełniły. Ale też zaznaczę, że to wsparcie rodziny nieocenione. Naprawdę myślę, że gdyby nie moja mama, ona w ogóle mnie cały czas motywuje do jakichś zadań, to myślę, że by mogło się to nie udać. No właśnie, ja tutaj mam też pytanie odnośnie wsparcia rodziny, bo różnie z tym wsparciem bywa. Ja też się spotkałam z opinią taką, że paznokcie robią te, co maturę nie potrafią zdać. Też słyszałam takie. No jest, może 10 lat temu tak, 15 lat temu tak, teraz już trochę inaczej, nie? Tak, tak. Ale to mama, tata, a jakby reszta rodziny też tak Cię wspierała, czy też nasłuchała się czasem jakichś przykrych opinii? Wiesz co, były takie osoby w moim życiu, w mojej rodzinie, które mówiły, że niszczę sobie życie, będę robolem, że w ogóle w co ja idę, że oni mnie widzą w jakichś korporacjach na wysokich stanowiskach. Myślę, że nie odnalazłabym się w tym. Nie lubię wyścigu szczurów i deadline'ów, nie lubię być w jakichś ramach zamykana. Były takie osoby, ale bardzo konkretnie moja mama mnie też kształtowała na to, żebym patrzyła na siebie i inwestowała po prostu w swój rozwój. Myślę, że może mój tata, który jest też kochaną osobą, który zawsze we mnie też wierzył, może on troszkę bardziej się bał z racji tego, że ludzie są przyzwyczajeni w wieku naszych rodziców do pracowania w jednym zakładzie pracy przez 30 lat. Tak. Wiesz, i myślę, że dlatego, dla niego to było po prostu stres, czy ja sobie poradzę jako młody przedsiębiorca. Bo przecież ja miałam 20 kilka lat, niespełna. Ale potem jak już widział, jak sobie radzę, to totalnie wsparcie od nich było na maksa dla mnie odczuwalne. No były na pewno takie osoby, które źle mi życzyły. Myślę, że to jest taki nieodłączny element sukcesu. Ale te osoby, które miały być blisko, były i to się dla mnie najbardziej liczyło. No ja Cię bardzo rozumiem, bo ja też mam takiego kolegę, kiedyś spotkałam z podstawówki, który jak się dowiedział właśnie, czym się zajmuje, wtedy jeszcze mieszkałam w Anglii i paznokcie robiłam jako dodatkową pracę i on mi powiedział, no więcej się po Tobie spodziewałem. A ja sobie myślę, chłopie, ja Ci w szkole wypracowania pisam, żebyś zdał, nie? Jakby o czym my w ogóle rozmawiamy, z czym do ludzi. No. Także rozumiem, o czym mówisz. A co do jeszcze tego, jak powiedziałeś, że tato właśnie miał takie obawy, bo to ta, wiesz, jedna praca, wiesz, wtedy w ich czasach nie było takiej dostępności na rynku pracy, nie było Myślę, tylu że prac nie. i zawodów, ile jest Innowacyjnych. teraz. Tym bardziej, że jest pewnie masa, ogrom zawodów, o których nawet nie wiemy, że istnieją, tak?
Tak na przykład możesz być testerem wina Tak, i to za to płacą grube pieniądze, także jak ktoś lubi, to można. oczywiście. Dobrze, a wracając do tego twojego pierwszego salonu, już w nim nie jesteś, rozumiem? Nie, teraz mam swój własny salon, także już nie wynajmuję. W ogóle był taki moment, że kiedy byłam później już instruktorem, to troszkę miałam problem, bo ten salon, który wynajmowałam pod stylizację paznokci, też zaczęłam Ten pierwszy? zatrudniać, tak, No. też zaczęłam zatrudniać pracowników, to tam po prostu nie było możliwości Mhm. się odgrodzić. Więc problem był taki, że ja chciałam szkolić, na przykład w tygodniu, a tu pracownica i był problem, więc ja w pewnym momencie wynajmowałam 2 salony. Jeden stricte do szkoleń, drugi stricte do salonu. No i przyszedł taki moment, że pomyślałam, Boże, przecież ja tak naprawdę płacę bardzo dużo pieniędzy za wynajmowanie 2 obiektów, a w tej cenie mogę płacić kredyt. No tak. Więc znów tutaj z motywacją przyszła moja mama i powiedziała, Daga, szukamy. I my Super. znowu w ten samochód, i my znowu objazdówka. No i faktycznie mam jakieś szczęście do tych miejsc, myślę. I pojawił się właśnie salon, w którym jestem teraz. We wrześniu będzie 2 lata i to jest już moja przestrzeń, mój salon taki chyba wymarzony, jaki zawsze chciałam mieć. No i to już jest coś mojego, gdzie mogę przyjmować z przyjemnością klientów i kursantki, aczkolwiek dużo klientek właśnie w naszym salonie mówi, że w tamtym też było fajnie, tam też był Takie klimat. początki, nie? Oczywiście, ale tutaj już to jest coś takiego mojego, co nawet nie śniłam też o tym. Ja sobie zawsze mówię, że te moje marzenia są nierealne, a potem one się po prostu same spełniają. Myślę, że to po prostu też dobre nastawienie i takie Mhm. taka potęga podświadomości, jak to się mówi. Myślę, że tak. dążysz do No i tego też trochę mimowolnie. właśnie, tak jak to powiedziałyśmy wcześniej, ryzykowanie, Mhm. trochę przekraczanie swoich granic. Tak naprawdę jesteśmy w takim młodym wieku, że kto ma takie zasoby finansowe, żeby No sobie właśnie. kupić salon. Dlatego czasami ten kredyt jest jakimś wyjściem, myślę, że dobrym. Tak, I- w ogóle nie uważam, że to jest złe. No i tak się fajnie złożyło, że naprawdę w sumie płacę tak naprawdę te raty w kwocie, które płaciłam komuś, a już jest swoje. to moje, kiedyś będzie moje, jak już skończę płacić ten kredyt, no. więc to jest fajne. A jak stwierdzisz, że chcesz zmienić pracę, to sprzedaż i do widzenia. Dokładnie. No, ja- Zawsze jest plan B. Zawsze jest plan B. Ja też mam takie plany u siebie, natomiast to, czego już mogę teraz powiedzieć, że Ci zazdroszczę jako właścicielce nieruchomości, to jest to, że Ty już nie boisz się inwestować w to miejsce. No tak. Bo ja na przykład znaczy może nie, że boję, ale nie chcę, bo jest mi po prostu szkoda kasy. Zawsze masz z tyłu głowy, że Tak. zostawiasz to komuś. Tak, Mhm. tak. I już i tak dużo rzeczy w tym miejscu, w którym jestem, zostawię temu komuś. No ale to nie chodzi o to, bo to też na siebie zarabia, ale po prostu już mi tak brakuje, żeby wiesz, móc zrobić, nie pytać Mhm. się nikogo o zgodę, tu sobie zmienić, tam sobie zmienić. Także no to jest też mój plan na To też jest najbliższe taki 2 lata, ogranicznik, żeby... prawda, że chciałabym coś, ale kurczę, czy to jest dobry moment, a może za chwilę się coś trafi, co będzie mojego, więc No może to właśnie. nie ten czas, nie? No właśnie w naszej branży, tak jak rozmawiam z moimi dziewczynami i koleżankami paznokciowymi z Opola, to właśnie te inwestycje są takie najbardziej stresujące, nie? No bo Myślę, że remonty tak. po prostu pochłaniają horrendalne pieniądze, no nie oszukujmy się. Oczywiście. Czyli teraz jesteś już w swoim miejscu, a mówiłaś o zatrudnianiu, dalej zatrudniasz dziewczyny? Tak. Ile masz dziewczyn? Obecnie 2. Ja też mam 2. No to A sisters. robisz jeszcze klientki? Robię jeszcze Dużo? w zasadzie poniedziałek, wtorek, środa. 3 dni staram się pracować w tygodniu, resztę poświęcam na szkolenia. No czasami to się na przykład zmienia, tak jak dzisiaj, że nie wiem, poniedziałek mam wolne, a nie wiem, wtorek, środa, czy tam w zależności jak ułożę grafik szkoleń, tak też potem pracuję z klientkami, ale przeważnie to takie 3 dni. To są takie twoje tam grono klientek, tak. żadna nie nowa nie dochodzi, żadna nie odchodzi. Nie, nowe klientki Takie. przeważnie zapisujemy do dziewczyn. Ja mam takie stałe grono moich takich ukochanych klientek z grupy docelowej. Klientko modelek. Tak, ja w ogóle śniłam i marzyłam o tym, żeby właśnie mieć taką grupę docelową klientów. Kiedy przychodzę z przyjemnością do pracy, w ogóle wiesz, otwieram grafik i
wszystkie lubię. To jest życie. No właśnie, z tym lubieniem to też tak jest, ale już jesteś na takim etapie, że po prostu możesz sobie wybrać. Nie oszukujmy się. Nie oszukujmy się, tak. tak. To już jest moment, kiedyś tak nie było. Tak, nie było. Wiadomo, na początku bierzesz po prostu wszystkich, bo też chcesz jakoś się odbić i zacząć. A teraz jesteś na etapie, że możesz i nie ma nic w tym złego, bo po prostu warto powiedzieć, że nie wszystkich lubimy i nie wszyscy lubią nas, tak? Oczywiście nie jesteśmy zupą pomidorową i ja się też tego cały czas uczę, że przecież nie każdy musi mnie lubić. Ja nie muszę każdego lubić, no i wydaje mi się, że mamy się po prostu szanować. I też mamy taki komfort naszej pracy, do którego mam nadzieję, Ty już doszłaś, ja dążę i też inne dziewczyny dążą, że będąc właścicielami takich miejsc, jakie mamy, my możemy sobie pozwolić na to, żeby pracować w komforcie psychicznym. Tak. Czyli, że otwieramy Musimy. grafik i lubimy wszystkich, bo to o to chodzi. Inaczej jak pracujesz na etacie, inaczej jak pracujesz w jakiejś korpo, że musisz po prostu codziennie dealować z ludźmi, z którymi musisz, bo nie masz wyjścia, a my jesteśmy w takiej pozycji, że po prostu możemy sobie na to pozwolić. I Tak, uważam, że trzeba o tym głośno mówić. Że tak, my często możemy. też dziewczyny, często też i moje kursantki, które pracują jako pracownik w różnych salonach, też borykają się z takim problemem, że faktycznie pracują i muszą też obsługiwać klientki, które czasami zjadają ich energię, nie mogą sobie wybrać. Tutaj u nas ten komfort jest taki, że my możemy same tą już decyzję podjąć. Czasami jest to ciężka decyzja, No tak, ale faktycznie myślę, że takim celem, który powinien być u każdej z nas, żeby się dobrze czuć, to jest właśnie ta grupa docelowa klientów, których lubimy obsługiwać i które klientki noszą stylizacje, które lubimy wykonywać. Tak, o to przede wszystkim, żeby robić coś w zgodzie ze sobą. Tak. Mamy ten komfort. Spełnienie marzeń. Tak, zgadzam się 100%. Dobrze. Powiedz mi, kiedy pojawił się w Twojej głowie pomysł o szkoleniach? To był bardziej Twój pomysł, czy trochę nacisk ze strony kursantek przez Instagram? Wiesz co, ja jeszcze troszeczkę zaczynałam w takich czasach, że Instagram nie hulał. I czasami fajnie było, wiesz. Powiem Ci, że czasami sobie pomyślę, Boże, było jakoś tak chyba, wiadomo, Instagram jest ogromnym narzędziem pracy, pozyskiwania kursantów, reklamowania się, ale wtedy jakoś tak było lżej. W każdym razie nie miałam takich nacisków na pewno ze strony osób pytających, po prostu ten pomysł cały czas gdzieś kiełkował w mojej głowie, nawet wtedy, kiedy jeszcze studiowałam, bo pamiętam taką historię, którą bardzo często opowiadam na Money School, na tym moim 3-miesięcznym projekcie szkoleniowym. Była taki moment, że ja o tym marzyłam, ale ja to zakodowałam w swojej głowie jako marzenie, którego ja nigdy nie spełnię. Że po prostu to jest takie podziwianie. Może czasami nie wyglądam, ale jestem taką nie do końca pewną siebie osobą. Mam z tym czasami problem. Myślę, że mówienie o tym, że osiągnęłam jakiś sukces, przychodzi mi bardzo ciężko. Jak ktoś mówi, Daga, ty tyle osiągnęłaś. A ja mówię, ale gdzie? Przecież ja nic takiego nie zrobiłam. Więc myślę, że dlatego to było takie marzenie ściętej głowy. I pamiętam, że sobie to wymyśliłam, dlatego że ja zawsze lubiłam się wypowiadać. Lubiłam zarażać innych tym, co ja kocham i wydaje mi się, że zawsze gdzieś ten zalążek nauczania trochę we mnie tkwił. Zawsze bawiłam się, że daję korepetycje, wiesz, takie rzeczy. Lubiłam się bardzo uczyć długich ról na przedstawienia. I po prostu taki moment przyszedł, kiedy już miałam swój salon i mówię, chciałabym być instruktorem. Podziwiałam osoby, które szkolą. Jak chodziłam sama na szkolenia, bo to było bardzo, bardzo dla mnie istotne, to po prostu myślałam o tych osobach, że one są godne podziwu i ja też bym kiedyś chciała być taką osobą, ale to gdzieś tam sobie kiełkowało. No i przyszedł taki moment, że realnie pomyślałam o tym, że to może się spełnić w momencie, kiedy zaczęły się takie propozycje ze strony firm, że wyszkolą na instruktora. I ja wtedy pamiętam, z jedną z marek weszłam we współpracę, bardzo brzydko się to wszystko potoczyło. Myślę, że już teraz to przepracowałam, ale ogromny mam żal do takiego zachowania.
I nawet zakrawało już sąd, pamiętam, ale że stwierdziłam, że mała Dagunia nie wygra z dużą branżą, więc po prostu olałam temat, pewnie byłam jedną z i puściłam to mimo nosem. I później inna firma, już faktycznie z tą inną firmą weszłam w taką długoletnią współpracę, bo to trwało ponad 2 lata. Poznałam tam wiele niesamowitych osób, wiele dziewczyn do dziś. Mam kontakt z nimi, z jedną szczególnie, którą uwielbiam, kocham i zawsze się wspieramy. I pamiętam, że dużo mi to też dało, dużo szkoleń na pewno, dużo rozwoju technicznego, ale muszę zaznaczyć, że nie przygotowali nas do faktycznie bycia instruktorem. Ale może to też dlatego, że oni sami do końca nie wiedzieli. Chyba tak. Oni chcieli coś zrobić, co było modne, co wiesz, wygeneruje im reklamę, zyski. Wiesz, no każdy gdzieś zaczynał, nie? Oni też. Oczywiście, nie mam żalu, bo A ukształtowałam jeszcze, się co później to była sama. za marka? Chcesz powiedzieć? Nie chcesz powiedzieć? Nie, chyba nie Dobrze, chcę, nie spoko. chcę mówić. I tam też faktycznie musiałyśmy sobie same poradzić, jeżeli chodzi o ułożenie skryptów, schemat szkolenia, logistyka. Nie dostawałyśmy w ogóle nawet na początku szkoleń wsparcia w produktach. Wszystko musiało być zakupowane samemu. Ale ja to dźwignęłam. Ja się dobrze odnajduję, jestem zodiakalną panną, więc ja się bardzo dobrze w takich rzeczach odnajduję. I później po prostu z racji, że ta współpraca już szła w takim kierunku, że czerpali od nas korzyści, a nic jakby nie czułam wsparcia z drugiej strony, to ja po prostu zakończyłam tą współpracę. I czułam się z tym bardzo dobrze i myślę, że jako instruktor niezależny to jest niesamowita droga do tego, żeby być autentycznym dla swojego kursanta. Tak. A w jakich latach to było? Ta druga współpraca, ta, którą Wiesz co, zrobiłaś? powiem Ci, że to się sprzężyło troszkę, ten finał, że ja już miałam zostać instruktorem u nich, sprzężył się troszeczkę z pandemią, więc to musiało być, to musiał być rok, tak, 2020. I faktycznie wtedy też jakoś chwilę po pandemii już byłam tym instruktorem w ich firmie przez jakiś tam niedługi czas. Później po prostu poszłam swoją drogą. Okej. No, ciekawa historia, bo tak nawet ostatnio z Zuzią o tym rozmawiałam, że teraz, ponieważ jest bardzo dużo instruktorów, nawet tak naprawdę w ciągu ostatniego roku się tak bardzo dużo pokazało tych instruktorów, ja nazywam to samozwańczych, no bo oto tak jest. Nie ukrywajmy, każdy może nim zostać. Właśnie tak, że kiedyś było tak, że byli instruktorzy tylko marek Tak, i to był taki mega prestiż. tak. Dlatego też się tak zdecydowałam. No tak, tak. A potem, jak zaczęli się wyłaniać tacy instruktorzy niezależni, no to było też takie wow, no bo to były takie osoby, które wiesz, wyszły krok dalej, które teraz stwierdziły, że będą same. I na ten moment, według mnie, jest tak, że mamy 3 poziomy instruktorstwa. Czyli mamy instruktorów samozwańczych, mamy instruktorów marek, a powyżej są ci samozwańczy, którzy przeszli przez jakiś etap i już są taką, powiedzmy, trochę śmietanką, nie chcę mówić elitą, bo to za duże słowo, ale taką śmietanką, według mnie, w której ty też jesteś, nie oszukujmy się. Szczególnie jakby w naszej takiej, jakby to nazwać, branży paznokciowej skupiającej się na ładnych, krótkich, estetycznych stylizacjach, bo to tylko w tym gdzieś tutaj krążymy. I teraz właśnie są takie te 3 etapy i tak naprawdę teraz bycie w marce znowu coś znaczy. Tak. Bo nie jesteś takim po prostu, jak to Zuzia nazwała, grzybem po lesie, tylko już jakby wróciliśmy do tego momentu, kiedy znowu marka ma jakieś znaczenie. Może nie takie jak bycie już takim naprawdę, wiesz, niezależnym, elitarnym instruktorem, nazwijmy to, ale jest to taki krok do przodu w przejściu właśnie może też do tej śmietanki. I nie wiem, czy to jest w sumie smutne, czy taka kolej rzeczy. Ogólnie temat instruktorstwa w naszej branży jest dość taki gęsty i nawet ostatnio rozmawiałam z moimi dziewczynami, które zatrudniam, bo byłyśmy właśnie na obiadku razem i mówiłam im, że ja się bardzo bym zgadzała z kwestią uregulowania trochę prawnie tego naszego zawodu instruktora. Ja też tak myślę. Na takiej zasadzie, że po prostu powinno być tak, że powinna być jakaś jednostka, która zrzesza w sobie instruktorów zależnych, niezależnych, nieważne, ale którzy naprawdę robią super robotę na rynku i oni mają prawo wykwalifikować cię jako instruktora.
No myślę, że na pewno też zweryfikować Tak. Twoje umiejętności, wiedzę, Tak. sposób wysławiania się i przygotowania. To by było Bo super. to przede wszystkim, czego byśmy uniknęli dzięki temu, to jest jednym słowem partactwo. No, boli Bardzo. mnie, wiesz co mnie boli i często o tym mówię, że jest wiele z nas takich właśnie instruktorów, którzy to robią od serca, którzy Tak. wkładają całe swoje siły, zaangażowanie, chęci w to, żeby naprawdę rzetelnie kursanta przeprowadzić przez tą drogę, dzięki też doświadczeniu, które zostało nabyte. A niestety jest wiele też osób, takich instruktorów, którzy, powiedzmy to głośno, chcą być instruktorami, żeby mieć Być. z tego duży hajs. I żeby Tylko. może było o nich głośno po prostu. Może też, może jakiś właśnie rozgłos i tak dalej, ale niestety myślę, że żeby być dobrym instruktorem też trzeba mieć do tego predyspozycje, zdecydowanie takie, żeby umieć przekazywać tą Tak, wiedzę. tak. To nie jest na takiej zasadzie, że wiesz, przychodzi kursant, on płaci tobie dużą kwotę, niejednokrotnie odkładaną przez długi czas, co dla mnie zawsze jest takim poczuciem, że ja muszę dać z siebie 100%. I po prostu ty mu pokazujesz, no tak, no tam odwróć, tu A, to wiesz. przypiłuj, a poczekaj, zrobię za ciebie. O, moje ulubione. No, więc jakby dlaczego? Ja nie chcę, żeby to tak wyglądało. Ja chcę się jako instruktor podpisywać i sygnować naprawdę dobrze zrobioną robotą. Tak. I jest mi Zgadzam się. autentycznie przykro, kiedy widzę, że dany instruktor jeszcze potrzebuje sam tego rozwoju, Tak. a mi już jest, chce edukować innych. Tak, i mi jest autentycznie żal każdej wydanej złotówki przez dziewczyny w naszym kraju na partackie szkolenia, bo sama Tak. takie pieniądze wydałam też. Na Tak. przynajmniej 2. Ja się też nadziałam, może nie dużo razy, ale też się nadziałam. Często się też zdarza, że ja przynajmniej jestem tego dowodem. Ja się raz nadziałam na szkolenie, że oglądałam osobę w internecie, wyrobiłam sobie o niej zdanie, mówię, kurczę, jaka przyjemna, fajna osoba, chcę iść do niej. Ja przychodzę na szkolenie, a to jest totalnie inny człowiek. Najgorzej. Dlatego dla mnie, na moim profilu, ta autentyczność jest na wagę złota. Bo wiesz, jakim największym komplementem, oprócz tego, że kursant powie, że został dobrze wyszkolony i nie boi się teraz iść dalej, to takim najważniejszym komplementem jest to, że Daga, ty na profilu jesteś taka jak w życiu. Tak, zgadzam się 100%. I ja jestem w niebie, jak ja to usłyszę. Bo Ale ja, jak teraz z tą rozmawiam, to tak mogę powiedzieć bo już. ja wiem, że zrobiłam Tak. dobrą, dziękuję, No. robotę po prostu. No bo po co udawać? No To nie dokładnie, jest, to i wiesz, tak Emil wyjdzie. Miłość, żebyśmy tu grali jakieś role, nie? Rolę, dokładnie. No. Ja bym nie umiała długo, wiesz, być w roli. Po prostu lubię być sobą i chcę też, żeby inni widzieli, że jestem sobą. A reklamowanie wysokiej jakości szkoleń nie jest później adekwatne do tego, kiedy właśnie wychodzi kursant zawiedziony i wydał te naprawdę ciężko zarobione pieniądze na szkolenie, które po prostu nic mu nie dało. Mhm. To jest Albo tak nie daj Boże, przykre. jeszcze zgasiło ten taki płomyczek pasji. Dokładnie. A może to jest osoba, która po prostu potrzebuje więcej czasu i Tak. zaangażowania, a spaliła się właśnie na tym, że no wyszła załamana. No właśnie, a powiedz mi jeszcze teraz, bo kwestie właśnie tych osobowości na szkoleniach też są dosyć takie kontrowersyjne względem tego, że różne osoby do nas przyjeżdżają i powiedz mi, twoje grupy szkoleniowe liczą najwięcej ile osób? Jeżeli chodzi o Money School, 6. Jeżeli chodzi o zwykłe takie doszkolenia, to maksymalnie 4 osoby, ale też robię konkretny research. Jeżeli na przykład mam bardzo podstawowe osoby, które przychodzą na tylko start hybrydę, na przykład szkolenie, które jest takim pierwszym podstawowym szkoleniem, to biorę maksymalnie 2 osoby. Bardzo Super. cenię sobie jakość ponad ilość, więc jeżeli na przykład widzę, że mam grupę osób 4, które w zasadzie pracowały frezarką, widzę, że te ich prace są tylko do dopieszczenia, widzę, że mają jakieś pojęcie, spokojnie tą 4-osobową grupę zbiorę. Natomiast jeżeli chodzi o bardzo początkujące osoby, to jest to bardzo małe szkolenie, jeżeli chodzi o ilość kursantów. Wyjątkiem jest Money School, dlatego że to jest szkolenie, które kocham. No to w ogóle opowiedz o tym szkoleniu w początku. Opowiem o tym szkoleniu. Jeżeli chodzi o Money School, to zawsze chciałam dać kursantom takie
szkolenie, które będzie długoterminowe, bo ja uważam, że kursant najwięcej wyciąga rozwoju i najwięcej wartości w długoterminowych szkoleniach. On też czuje wtedy zaopiekowanie, czuje się cały czas pilnowany, że ja doradzam, mamy grupę też właśnie zawsze zrobioną, jeżeli chodzi o Money School. Też dziewczyny mogą pisać na grupie, ale też mogą do mnie pisać prywatnie, więc zawsze jesteśmy w stałym kontakcie. To jest szkolenie, które zawiera wszystkie najpotrzebniejsze podstawowe techniki po to, aby po pierwsze wyszkolić podstawową osobę, taką początkującą, żeby śmiało weszła w ten świat paznokciowy, ale też i jest to tak skonstruowane szkolenie, że są też tam dziewczyny, które na przykład miały długą przerwę i muszą zacząć tak jakby od nowa, ale jednak już coś liznęły. Też dla osób, które chcą po prostu jeszcze raz się doszkolić z tych wszystkich podstawowych technik, bo nie ukrywajmy, ja też jako instruktor szkolę się ponownie z tych samych tematów, bo to wszystko się zmienia. Tak. Dlatego to jest fajny projekt i śmiem tutaj zaznaczyć, że Money School jest świetne, kiedy jest mieszana grupa, czyli są osoby i początkujące, i takie, które już pracowały trochę, ale długo miały przerwę i chcą ponownie się doszkolić. Dlatego, że te osoby bardzo ciągną ze sobą do góry, te początkujące, motywują, dzielą się tym doświadczeniem, które już mają i to świetnie ze sobą rezonuje. Ja jestem zachwycona, jak to wszystko razem gra, więc w takim 3-miesięcznym szkoleniu Money School mamy podstawy hybrydy, podstawy przedłużania paznokci, mamy uzupełnienie, korekta, odnowa, są 2 techniki opracowania skóry, bo ja pracuję tylko w technice klasycznej i kombinowanej, nie pracuję w ogóle we frezarkowej, więc też uczę tylko tych 2 metod. Rozróżniamy rodzaje skóry, uczymy się też takich podstawowych rzeczy, czyli French, baby boomer, takie stylizacje właśnie Klasyki. klasyczne, kolor, jak rozłożyć właśnie idealnie pod skórki. Bardzo duży jest nacisk na taką estetykę, bezpieczną pracę. No i też ja bardzo dbam o to, żeby dziewczyny się czuły pewnie po wyjściu, po zakończeniu właśnie tego projektu. Dodatkowo też poruszam takie tematy bardziej psychologiczne. Troszkę zakrawam o to, co zdobyłam na studiach, czyli mówię też o psychologii klienta, o tym, jak klienta pozyskać, jak to zrobić, żeby mieć tą idealną grupę docelową, jak wejść w ten świat Instagrama, jak się rozreklamowywać. No i wiele też przewija się takich tematów, o które dziewczyny pytają, czyli prowadzenie salonu, bo myślę, że to też jest taki, albo praca w ogóle w salonie, taki temat, który zawsze jest chętny do wysłuchania przez nie. No i naprawdę myślę, że teraz już prowadzę 5. edycję obecnie. Mam już sold out na edycję 6. Wiem, widziałam. Więc Super, teraz zapytanie o 7. 7. Tak, teraz 7, więc w październiku ruszam Super. z 7 i widzę, że naprawdę dziewczyny świetnie działają ja daję zawsze 100% z siebie, one o tym wiedzą, że mogą zawsze na mnie liczyć. Super. Ja jestem w ogóle bardzo też zwolenniczką takich długoterminowych szkoleń, ale do tego trzeba dojrzeć, bo jak zaczynasz, to chcesz szybko w 2 dni wszystko. Tak, ale powiem Ci, że mam nawet kursantki, które odbyły u mnie na przykład, nie wiem, w przeciągu ostatnich 2 lat jakieś szkolenia i one przyszły na Money School. No bo to jest inna energia. Tak, to jest inna energia, to jest skondensowana cała wiedza i te umiejętności praktyczne, więc wydaje mi się, że kursant jako już wschodząca stylistka paznokci lepiej się czuje, kiedy wraca co miesiąc Tak. i ja widzę, jaki one robią progres. W ogóle na poprzedniej edycji była dziewczyna, która przyszła i ona totalnie była początkująca i ona się tak rozwinęła, że myślę, że takie 2-dniowe szkolenie tak mocno by jej nie rozwinęło. Na Oczywiście, pewno. jeżeli ktoś jest bardzo zdolny, wiesz, są tacy kursanci, którzy po prostu to są takie Ma diamenty. to we krwi po prostu. Tak, to oczywiście to szkolenie takie jednorazowe na pewno dużo mu da, ale właśnie dzięki temu, że jest taki projekt u mnie Money School, to właśnie taka początkująca osoba świetnie się rozwinie i się czuje bezpiecznie. Czyli rozumiem, że to jest Twoje ulubione szkolenie. Obecnie to jest moje ulubione szkolenie. Mam jeszcze jedno takie, które kocham, czyli Które? top korekta, czyli kwadrat. Taki ostry, żyleta? Tak, żyleta, cienki i trwały. No i French kocham. Ja też. Także no top korekta idzie łeb w łeb z Money School. Okej, mimo tego, że są to jednak dystansowo różne
Tak, bo szkolenia. Top Korekta jest szkoleniem jednodniowym, jest to doszkolenie zdecydowanie ukierunkowane na stylistki pracujące w zawodzie, Mhm. a Money School jest dedykowany zarówno początkującym osobom, jak i takim, które właśnie już są w branży, ale potrzebują jeszcze raz wszystko powtórzyć i doszkolić się, bo czują, że utknęły. A jak planowałaś sobie swoje szkolenia, to wyglądały one inaczej na początku niż wyglądają teraz? W sensie takim, że czy na początku szkoliłaś z czegoś, czego nie robiłabyś teraz? Tak, Nie robisz teraz? Tak, to się tak zmieniło. W ogóle ja jestem psycholem, jeżeli chodzi o... przypominam, jestem zodiakalną panną. Moje skrypty zmieniają A twoja się. numerologiczna, twój numer? Nie wiem, nie wiesz? pamiętam. Wiedziałam to, ale nie chcę teraz powiedzieć źle. Dobra, możemy to szybko policzyć. Musisz Tak? dodać wszystkie cyferki ze swojej daty. Czyli Dobra, 2 plus 9, 11, plus 1, 12. 12, plus 9, 21, plus 9, 28, 30? 30. 21 plus 9? 30. Jeszcze raz. 2. Czekaj, włączę kalkulator. Ja nie jestem dobra z matematyki, nie rób mi Dobra, takich ćwiczeń. 2 wrzesień, tak? Tak, 2 2 wrzesień. plus 9 plus 1, 1 plus 9, bo chodzi o to, że 9 plus 6. 6. To jest 36, czyli 3 plus 6, czyli jesteś dziewiątką. Tak myślałam. Nie chciałam ryzykować, ale tak myślałam, że jestem dziewiątką. Nie wiem, co to oznacza. Ja też nie, ale sprawdzimy to potem. Jestem dziewiątką. W każdym razie moje w ogóle skrypty ulegały notorycznej zmianie, bo ja cały czas nie jestem zadowolona z tego, co jest. Ja chcę lepiej. To jest mój ogromny problem. Ja jestem taka Chora psychiczna, w perfekcjonistka. ogóle jestem taka psychiczna, że jak jest szuflada od kursantki z wypełnionymi rzeczami, z którymi będzie pracowała, to każda szuflada musi być tak samo ułożona. Tak. Ja teraz mam w ogóle taki, boli mnie to, bo Divna, zresztą świetna marka, z którą teraz też współpracuję, wypuściła nowe te pędzle w wersji fioletowej, na których No, ja pracuję, no. a były granatowe. Ja już teraz ci mam nie pasuje? 4 granatowe, 2 fioletowe i ja mówię, proszę wyślijcie mi 4, żebym nie musiała się martwić, że to źle wygląda. Na szczęście to jest w szufladach, więc okej, Ale przeżyję. rozumiem twój Wiesz, o ból. co chodzi, to jestem ja. Wiem. I wracając do tego, to się naprawdę zmieniało cały czas. Ja cały czas aktualizuję też wiedzę, jeżeli chodzi o skrypty, więc tutaj to jest dla mnie bardzo ważne. Ale tak, na początku szkoliłam, nie ukrywajmy, ze wszystkiego. Ja sama się kształtowałam jako instruktor, sama się też kształtowałam pod kątem tego, co lubię. I na przykład tak jak kiedyś były szkolenia ze zdobień, tak teraz w ogóle ich nie ma. Tak samo kiedyś też szkoliłam na przykład z dual form, a dzisiaj totalnie to nie jest moja technika. Ja jestem dinozaurem, ja uwielbiam szablony. Ja też. Mimo tego, że nie lubię przedłużać, ale jak już muszę, to na szablonie. Dokładnie i to jest kolejna sprawa z przedłużaniem, że to też nie jest jakiś taki mój konik. Wiesz, też mam same już stałe klientki, no ale oczywiście muszę w temacie być, bo też edukuję z tego tematu, ale jednak jestem team formy. Ja zawsze mówię, że jeżeli dziewczyny chcą się wyszkolić z dual form, to zawsze polecam dziewczynę, która uważam, że świetnie sobie z tym radzi, jeżeli chodzi o instruktora, bo każda z nas jako instruktor ma coś swojego, ma konkretne upodobania, jest w czymś naprawdę dobra, więc wtedy odsyłam do kogoś innego. I czuję się z tym dobrze, bo możemy się dzięki temu wspierać. Ale faktycznie dzisiaj już tylko i wyłącznie szkolę z takich technik, które lubię. No i też Money School jest okalany właśnie tymi technikami, czyli minimalistycznie, klasycznie, cienko, lekko, delikatnie. Czyli twoją po prostu misją jest przekonanie, że nie musisz iść za trendami, śledzić, tylko możesz starą, dobrą formę papierową, czy tam teraz plastikową wziąć i spokojnie na niej przedłużyć. Tak, Te 2 godziny nawet. Tak, Że nie musisz robić w 40 minut przedłużenia dual formą, że to... Oczywiście, bo ja też wydaje mi się, że jednak forma jest taka bardziej przystępna do każdego typu butki. Tak, zdecydowanie. I ja też dużo dziewczynom na szkoleniach mówię, że mówię o tych zaletach, o tych wielu właśnie argumentach, które optują za klasycznym szablonem. Nieraz się sama nadziałam z dual formą, że mi coś nie wyszło i nie mogłam do końca tego zrozumieć. I powiedziałam, no, koniec z tym. Nawet uważam, że te dual formy są może bardziej przydatne w przypadku korekty.
No, niż myślę, że przedłużenia? tak, ale też wiesz, te dual formy, one są tak zrobione, że one konkretnie mają jakieś określone zakrzywienia i Tak. Ja wielkości. I nigdy nie wiem, czasami ile mi tego ta produktu nie, tam tak, dać. i ta mi nie pasuje, a ta jest taka niby, okej, jak ta jest za mała, a ta za duża, to lepiej wziąć za dużą. No ale ja się potem gubię w tym. W sensie jakbym Tak. pewnie zgłębiła temat, jakbym usiadła do tego, pewnie wiele osób teraz by się do nas odezwało i powiedziało, ale to jest super. Może tak, ale to nie moje. Moje też nie. Totalnie. W ogóle moją misją jako, no powiedzmy, przyszłego instruktora, bo ja tam gdzieś już swoje jakieś pierwsze szkolenia mam za sobą, Mhm. ale takim prawdziwym instruktorstwem jest w ogóle to, żeby przekazać dziewczynom taką informację, taki mieć przekaz, że ponieważ nie lubię przedłużać sama, że żeby robić paznokcie, to nie musisz tego umieć. No bo nie trzeba. musisz. No nie. Nie musisz. Często też... Hybrydę i mani musisz umieć i tam jakiś żel na naturalnej płytce, ale przedłużać nie. I jeżeli na przykład ktoś się na początku boi, to nie musi. I to jest moja misja. Ja też wiesz, co ci powiem? Ja myślę, że w ogóle ostatnio tak przyszła mi taka myśl, że wydaje mi się, że w ogóle przedłużanie jest ponadprzeciętną umiejętnością. W sensie Na pewno. ponad to, co musisz na początku mieć w salonie, tak jak teraz to powiedziałaś. Więc w ogóle przedłużanie musiałoby być jako doszkolenie na piramidzie jedno z ostatnich. Tak, tak. I wydaje nie mi się, pierwsze, że korekta bardziej jest takim przyziemną techniką. Wiadomo, że teraz jest taka, wydaje mi się, moda, że jednak panie chcą mieć takie estetyczne, chociaż może ja tak narzucam, bo ja mam taki Nie, mózg. wiesz co, my tak myślimy, bo takie klientki obsługujemy. No dobra. Ale jakbyś poszła do pierwszego, lepszego supermarketu No i pooglądała dobra, dłonie, okej. to jest różnie. Młode dziewczyny też lubią mieć bardzo długie Tak, paznokcie. długie kwadraty z kokardkami, Tak, i z wisienками. i z krzyżami. z krzyżami. I myślę, że dobrze, może my tak myślimy, bo my mamy Przez swoją swój pryzmat estetykę. patrzymy po prostu. Tak, ale wydaje mi się, że mogę tak powiedzieć. Z doświadczenia instruktora wiem i też widzę to na Mani School, że jak mamy zjazd z przedłużaniem, to jest ciężko. Mhm. Ja z całych sił jestem w ogóle ogromnie cierpliwą osobą. Mnie wyprowadzić z równowagi, to ja nie wiem, co trzeba zrobić, żeby to zrobić. Nawet jak mnie ktoś wyprowadzi, to ja po prostu usuwam się w cień smutku. Nie krzyczę, więc zawsze mówię Odchodzę w dziewczynom, milczeniu. tak, na szkoleniach mówię dziewczyny, bo będę krzyczeć, a potem myślę, przecież ja nie krzyczę. I one też to mówią, ale faktycznie wtedy jest troszkę ten ból, ten stres i ja z całych sił staram się im wytłumaczyć, że by podeszły do tego zadaniowo, że to jest nawet taka umiejętność, która im pomoże, jak klientka złamie tego jednego paznokcia, prawda? Tak, tak. I że po prostu to muszą ćwiczyć. Mhm. To jest coś, w co trzeba włożyć po prostu więcej energii niż w inne rzeczy. Inne techniki wydaje mi się, że łatwiej przychodzą, bo też to widzę, obserwuję. Tutaj po prostu trzeba więcej dać z siebie. Na pewno. I myślę, że trzeba po prostu tych szablonów dociąć 1000 i wtedy będzie ok. No, jak nie 2. Jak No. nie 5. A jeszcze powiedz mi tak, wracając do tematu tego, że kiedyś zdobiłaś ze zdobień, Boże, szkoliłaś Tak. ze zdobień, a teraz nie. Jak odnalazłaś ten swój styl prac w końcu? Taki, wiesz, minimalistyczny, estetyczny, bez krzyży, cyrkoni, cyrkoni, krzyży, wisienek, kokardek, truskawek. Jezu, jakie ciężkie pytanie. No bo przyszedł pewnie taki No moment, tak. w którym stwierdziłaś już, nie, ja już nie chcę zdobić. Wydaje mi się, że dlatego, że obserwuję kobiety Mhm. i gdyby świat był minimalistyczny, to by mi się bardzo podobał. Zauważyłam w sobie, że tak jak jako nastolatka, to nosiłam jakieś bardziej wzorzyste, chociaż ja lubię czasami jakiś wzór rzucić, panterę, ale zauważyłam, że świat mi się podoba w minimalistycznych wzorach i barwach. Mhm. Ja też lubię takie wnętrza. I wydaje mi się, że jak widzę kobietę, która siada przede mną i mam jej wykonać stylizację, czy to jest młoda dziewczyna, czy to jest kobieta w średnim, czy troszkę wyższym wieku, to ja po prostu je widzę jako, że te paznokcie są dodatkiem i czy ona ubierze wzorzystą, kwiecistą bluzkę, Mhm. czy ubierze gładką, to jednak te paznokcie, kiedy są minimalistyczne, będą zawsze dopełniać tego Tak. stylu, Zgadzam się. a jednak jak zrobię jej krzyże takie, no to Chaos.
nie wygląda mi to. Wiesz, często mam coś takiego, że przychodzi klientka, ja ją w ogóle już widzę, co do niej pasuje. I mało kogo widzę w przesadzonych stylizacjach. Ale ja jestem z tych czasów. Ból. Kiedy właśnie trzeba było robić wszystko. Tylko to mi tak nie pasowało już wtedy. Teraz to rozumiem. Wiesz, przychodziła elegancka kobieta, na przykład taka, która pracuje, nie wiem, w jakimś urzędzie i ona tak, tu palmy, tu ombre, tu cyrkonie, to. Ja to robiłam, bo musiałam. Moje serce płakało, ale myślę, i ty ubierasz garsonkę, wiesz, ubierasz się tak elegancko, Tak. to nie będzie rezon, to Nie. nie idźmy tą drogą. Nie. Ale to się tak zmieniło, faktycznie. Wiesz, mi się też wydaje, że wtedy te panie chciały, bo to była nowość, wiesz. Tak, bo wiesz, Pomalować sobie paznokcie na czerwono, to ona mogła lakierem z Rossmana, nie? dokładnie, a No. tutaj jednak ona, wiesz, płaci, ona chce, żeby Żeby miała była palma. przepych, wiesz, ona chce mieć ostatnią wieczerzę na paznokciach, więc, 12 apostołów. więc wiesz, Tylko 10 palcy. trzeba wcisnąć dwóch naraz na kciuki. jedne. Dokładnie, ale no, ja chyba po prostu odnalazłam w sobie minimalistkę i chyba dlatego tak to przyszło. Tak. Lubię też zaszaleć czasami, Ja nie. ale jednak z kolorem, nie ze wzorem do A, końca. to może tak. Ym, W sensie mogę zrobić ciągle- neonową zieleń, ale na wszystkich 10 palcach. Bez jakichś tam dodatkowych Tak. akcentów. To tak, to już w ogóle, że to jest neonowe, to już jest, wiesz... No, dla mnie to już jest wow. Tak, ale wydaje mi się, że patrzę teraz na grono moich klientek, w ogóle ja mam tą przyjemność, że mój salon sygnuje w moim mieście minimalistycznymi stylizacjami i my takie też panie przyciągamy. Okej. Wiesz, zauważam, że i u mnie, jak i u dziewczyn że bardzo rzadko się zdarza, żeby był jakiś przepych. Granicą jest kolorowy French, ombre, jakaś falka, coś małego. Kropeczki, kwiatuszki z kropeczek. Dokładnie, z kropeczków. dokładnie. Nie ma takiego przepychu. Ja jestem dumna z tego, tylko też wiem, co robić, żeby tak było. Co robić, żeby tak było? Co robić, żeby tak było, moje drogie? No nie, Asertywność. nie, takim też, ale wydaje mi się, że takim clue nie reklamujemy w sieci Oj. stylizacji, których nie lubimy robić. Amen. Po prostu, jeżeli przychodzi klientka i chce kaczora Donalda i go zrobiłaś, bo się bałaś odmówić i po prostu płakałaś, jak go robiłaś, bo męczyło cię to nie masz tego wstawiać, żeby się pochwalić, że to zrobiłaś. Po prostu Nie. masz to Zapomnieć. usunąć z pamięci Powiedzieć pani, żeby nie powiedziała, nie mówiła, że była u ciebie. i jeżeli bym to wstawiła, to podejrzewam, że zaraz by przyszła pani na myszkę Miki. Tak. Tak? Pewnie Więc to tak. jest przyciąganie. Jeżeli wstawiamy na profil minimalistyczne stylizacje, przyjdą takie, które będą chciały minimalistyczne, bo nie dojrzą się tych przepych, tych stylizacji, które W postaci są... Disneya. Tak, dokładnie. I ona będzie myśleć, że może my nie umiemy tak robić, więc nie przyjdzie. Tak? Ale jeżeli ja widzę profil, który jest cały ze zdobień, no to na pewno przyciągnie takie No to znowu na klientki. przykład my byśmy tam nie poszły na paznokcie. No nie. No nie, mimo tego, że ja podziwiam wszystkie dziewczyny, które Ja też malują te szanuję. ikony, czapki z głów, naprawdę. Ja też szanuję, oczywiście. Sama kiedyś to robiłam. No. A czy teraz jakby w miejscu, w którym jesteś, to jest takie twoje miejsce wymarzone, spełnione, czy tak, ale chcę więcej? Wow. Ja ogólnie dobrze się czuję z tym, co jest teraz w moim życiu, jeżeli chodzi o aspekt zawodowy. Jedyne, co bym chciała więcej, to tylko mieć poczucie, że zawsze mam pełną salę, że mam zapisy na szkolenia. Czy ja chcę coś więcej? Ja jestem takim prostym człowiekiem. Ja nie potrzebuję. Dla mnie szczytem jest to, że dzisiaj się tu widzimy. O. To jest ogromne Miło dla mnie mi wyróżnienie, bardzo. że w ogóle do mnie napisałaś. Wow! Ja byłam. Co to za laska? Nie, jakby właśnie nawet nie to, wow, że ktoś mnie dostrzegł, że ktoś w ogóle chciał mnie wysłuchać. To jest dla mnie ogromna nagroda. I ja się chyba dobrze czuję w takiej przestrzeni. Czy ja się widzę na jakichś prelekcjach jako jakaś popularna osoba? Jakby to przyszło, przyjęłabym to, ale czy ja faktycznie do tego dążę? Wydaje mi się, Czas że pokaże. nie. W sensie może nie, że nie, ale czas pokaże. To jest tak jak z tymi innymi moimi marzeniami. To jest dokładnie tak samo. Ja sobie to pomyślałam
Ale będzie co ma być. Tak, i jak się stanie, to ja się będę cieszyć. Jak się nie stanie, to nie będę się zawodzić. No tak, ale z drugiej strony to, co robisz na Instagramie, to jest też taka praca, która do tego prowadzi. Mimo tego, że nie robisz tego świadomie, no to gdzieś ona Ci tam te możliwości na pewno, przepraszam, rozwoju da. No bo prędzej czy później na pewno jakieś może takie oferty się po prostu pojawią, tak? Jeżeli się pojawią, chętnie przyjmę i chętnie sprostam zadaniu, bo ja lubię nowe wyzwania. Na pewno się bym chciała sprawdzać w takich i próbować, ale żeby stricte teraz o tym myśleć na dzień dzisiejszy, na pewno się skupiam wielotorowo bardziej na właśnie jeszcze większym pozyskiwaniu kursantów, żeby dać światu do zrozumienia, że ja jestem instruktorem, który naprawdę dba o to dobro kursanta. Że po prostu staram się pokazywać, że kursantki naprawdę wydając pieniądze na rozwój u mnie, inwestują w siebie w dobrym tego słowa znaczeniu. Że wychodzą naprawdę z wartościami, po które przychodzą. Ja też na szkoleniach bardzo często daję ankiety takich oczekiwań i obaw. I ja mimo, super. że jest to szkolenie grupowe, ja sobie to czytam i ja wiem, że do tej dziewczyny ja mam najwięcej czasu poświęcić przy skórkach, do tej przy schemacie piłowania, a do tej przy kolorze. I każda, mimo że grupa, czuje, że ja poświęciłam jej najwięcej czasu w momencie, który ona najbardziej potrzebowała. Bo w momencie, Super. który ona czuje się dobrze, to będzie się cieszyć, że mnie wtedy nie ma, bo może się sprawdzić. Bo może mi udowodnić, że to jest ten moment, w którym ona jest dobra, tak? Ja też jednym z pytań w takiej ankiecie jest właśnie, w czym czujesz się najlepiej, w którym etapie stylizacji czujesz się dobrze. I właśnie wtedy daję im tą przestrzeń. A kiedy są obawy, to jestem też tam ja za ich plecami. Tym płynnym momentem przejdziemy sobie do tematu powiązanego z instruktorstwem, mianowicie do Twojego instruktorskiego projektu. Shark Instruktor, dobrze Shark tak mówię? Instruktor, tak. Opowiedz o tym, bo ja jestem ekstremalnie w ogóle ciekawa. No, Daria jest taką, Daria, tak? Daria. Bo ona chyba jest w ogóle Daryna, ale Daryna, no. raczej Daria, po mówimy do polsku. niej tak, Daria. Bo ja jestem w ogóle bardzo ciekawa jej osobowości. No Daria jest specyficzną osobą, nieco kontrowersyjną, natomiast oczywiście mnie ona w zupełności bawi i ja jej content lubię. Natomiast no, różne emocje budzi i mam też tutaj w Opolu koleżankę taką Anię, która też bierze udział w tym, tylko chyba nie w Twojej grupie Kojarzę, jest. tak. No opowiedz, bo jestem mega ciekawa. Bo z Darią mi się wydaje, że trochę jest tak, że ludzie z nią mają taki love-hate relationship, dlatego że właśnie jest taką dość kolorową, kontrowersyjną osobą, ale tak naprawdę ja już ją trochę wcześniej poznałam, jak byłam u niej też na szkoleniach takich technicznych. Wcześniej się troszeczkę poznałyśmy i Daria jest zdecydowanie też taką osobą, że fajnie kreuje tą przebojową wersję siebie w sieci, ale ona też jako instruktor jest takim bardzo kompetentnym instruktorem. Ma ogromną wiedzę i ja na przykład bardzo ją za to szanuję i podziwiam. I też jest taka bardzo fajna, zadaniowa, jeżeli chodzi o prowadzenie szkolenia, bo całe mięso i kwintesencję tego, co mamy się dowiedzieć, właśnie nam daje. Ja się zdecydowałam na to szkolenie, na ten projekt instruktorski, dlatego że przyszedł taki moment w moim życiu, że ja troszeczkę utknęłam. Ja się troszeczkę pogubiłam. Wypalenie? Myślę, że tak i myślę, że to był taki moment, który zainicjowało szkolenie, które odbyłam online, które trwało 3 miesiące, które skupiało się na tym, że ja przez 3 miesiące codziennie, dzień w dzień, musiałam wrzucić jakościową rolkę z treścią naukową dla moich obserwatorów. To przyniosło mi ogromną ilość obserwujących faktycznie, ale to tak mnie wyzuło Ja po prostu całą energię dałam z siebie, żeby to były jakościowe też treści, że ja się trochę przez to wypaliłam. I przyszedł taki moment, że ja zniknęłam na chwilę, też przez jakieś moje tam sprawy prywatne. I wtedy pomyślałam, kurczę, ja muszę dać sobie szansę. Ja nie chcę zaprzepaścić tego, co budowałam przez tyle lat. I wtedy przyszedł mi do głowy właśnie pomysł, żeby zapisać się na Shark Instruktor. To jest głównie projekt, na którym uczymy się treści, wiedzy.
nie uczymy się robić paznokci, bo też, żeby trafić do tego projektu, przechodzi się rekrutację, czyli trzeba czaskać zarąbiste pazy. Tak też myślę, że o to chodziło, żeby już nie, żeby Daria wiedziała, że ten sektor może odłożyć na bok, a żeby mogła skupić się na rozwoju nas jako instruktorów, żebyśmy były lepszymi instruktorami dla naszych kursantów. Dużo wiedzy jest tam zdecydowanie, aby bardziej pokazać się w świecie Instagrama szczególnie, ale też, żeby pokazać, że jest się dobrym, jakościowym instruktorem i zachęcić właśnie potencjalnych kursantów, swoją grupę odbiorców do tego, aby przyszły te kursantki do nas na szkolenia. Jest dużo wiedzy, która pomaga nam jeszcze lepiej prowadzić szkolenia. Ja jestem tak naprawdę po 3. zjeździe, będziemy się widzieć do listopada, więc bardzo dużo jeszcze przed nami, ale już jestem zachwycona tym, bo trochę też odmienia to moje życie pod kątem postrzegania pracy, bo nie tylko skupiamy się jakby na byciu instruktorem, ale też na samych sobie, czyli ten work-life balance. Ja się śmieję, że jednym z zadań to jest znalezienie sobie hobby, co przychodzi mi bardzo trudno, bo jeszcze tego nie odnalazłam. Słucham podcastów kryminalnych, Daria się śmiała, że to nie jest hobby, więc był z tym problem. Ale faktycznie dużo dziewczyn gdzieś tam znajduje to hobby, żeby nie zwariować. I ja myślę, że u mnie też jest taki problem, że ja po prostu jak mam wolne, to idę do pracy. I ja muszę to zmienić, bo to nie samą pracą człowiek żyje. No ale jest coś, co tak lubisz robić poza pracą? Słuchajcie, Nie wiem, czytać książki. lubię czytać książki, Gotować, bardzo piec. lubię gotować. Lubię gotować zdecydowanie. To wtedy mnie odpręża i nie myślę o problemach. Lubię czytać książki typowo rozwojowe, ale też rzadziej, ponieważ to też mój mózg eksploatuje. Ja też dużo robię notatek wtedy, kiedy czytam taką literaturę. Ale myślę, że może jeszcze przyjdzie taki moment, że znajdę coś takiego. Ostatnio byłam na warsztatach z malowania obrazów i świetnie się bawiłam. Przy winie? Przy winie. Tak, i było tak super, że przez pierwsze pół godziny nawet nie zrobiłam łyka wina, bo tak się sfokusowałam na malowaniu obrazu i potem mówię do mojej koleżanki, ej, może byśmy skorzystały z oferty, a nie tylko malowały. Ale było świetnie i chciałabym to na pewno powtórzyć. Myślę, że może to się stać jakimś takim moim hobby. No, tylko muszę na to wygenerować czas. No właśnie, ten czas. A masz tak w pracy i w szkoleniach, że faktycznie znajdujesz ten czas dla siebie? Teraz więcej, tak. Teraz faktycznie widzę, że już się tak nie przepracowuję, już tego czasu jest coraz więcej dla mnie. Tylko teraz trzeba mózg przekierować na to, że Daga, jak masz wolne, zrób coś dla siebie, a nie tylko do pracy. Tak. Bo w tym wolnym czasie potem, teraz też miałam takie kilka wolnych dni i miałam do siebie wyrzuty sumienia, dlaczego ty nie pracujesz? Przecież siedzisz, mogłabyś coś zrobić. Ale potem mówię, no nie, no ja też chciałabym chociaż jeden dzień tak poleżeć i pooglądać sobie coś w telewizji. Nie wiem skąd to się bierze, że mam do siebie takie wyrzuty sumienia, ale często do mnie przychodzą i nie lubię tego. My to mamy z wychowania. Chyba To jest tak. tak zwana kultura dolu. Tak, no i to jest słabe, że ja jak odpoczywam, to ja się dziwnie czuję. Jak ja skończę się pracę nauczyłam o odpoczywać. 17, to jest to dziwne. A zazwyczaj do której pracujesz? Z racji, że to są tylko 3 dni w tygodniu, To nie jest wytłumaczenie, ale dobra. no tak do 19. Dobra, myślałam, że mi tu strzelić jakąś 22:30. Nie, no nigdy nie. No tak maks 19, Od? no od 8 czasami się zdarza, Okej, tak. czyli Ja taka też lubię wcześniej 12. wstawać. No, ale to też jest te 3 dni, więc to się kondensuje po prostu w te 3 dni, ale też się zdarza, że 16, w przyszłym tygodniu fajnie kończę 17, 16. Co ty zrobisz tym czasem? I idę do kosmetyczki, idę do proszę. fryzjera. A ile klientek dziennie w ogóle przyjmujesz? Tak, Wiesz nie wiem, co, co tak 2 godziny, maks, co 1,5? No, co 2 godziny, czasami co 1,5. Bardzo dbam o to, żeby była przerwa obiadowa, O, ja żeby też, pomiędzy klientkami było takie 15-20 minut. Ja nie lubię się spieszyć, ja lubię celebrować tą chwilę z klientką. No i maks tak 6 klientek dziennie, to jest mój maks.
super, jak jest 4 albo 5, to jest w ogóle luksus. Ja to 3 albo 4 to jest luksus. Taki, Yy, wiesz, komfort psychiczny. ale jak na przykład miałabym robić 7-8, No to, nie, w życiu. to by było straszne. Podziwiam wszystkie dziewczyny, które to robią. Ja nie wiem jak. Ja kiedyś potrafiłam robić 9. Ja Jak raz w życiu zaczynałam, zrobiłam 8 i umarłaś. prawie otarłam się jedną nogą, no. No, to jest, ja nie wiem. I jak, No też pytam o to w kontekście tego, że to szkolenie instruktorskie raz, że wymaga od Ciebie czasu na te zjazdy, a dwa, że pewnie też na takie prace związane z tym szkoleniem, bo ja teraz sam w takim szkoleniu biorę udział Mhm. i jakby wiem, ile czasu generuje to, żeby co miesiąc pojechać, ja akurat jeżdżę do Łodzi, żeby pojechać na ten dzień lub dwa, żeby też dzień wcześniej już mieć taki spokój od popołudnia, żeby się na spokojnie spakować, przygotować, odpocząć, bo zazwyczaj jadę rano, to jest jednak 2,5 godziny drogi. I też właśnie bardzo dużo generuje to czasu dodatkowego na te zadania, które trzeba wykonać. I właśnie dlatego też o to pytam, że przychodzi taki moment, kiedy musisz tą pracę gdzieś tam trochę poobcinać, no bo jak ty masz się rozwijać dalej, mimo tego, że bierzesz udział w szkoleniu, skoro nie masz na nie czasu, nie? Bo sam wyjazd to jest nic jakby. Tak, trzeba się do niego też przygotować i też w ogóle trzeba od niego odpocząć, Tak. bo najgorsze co może być, to przyjechać ze szkolenia i jutro masz na 8 do pracy. Tak, zgadzam się. To by było ciężkie. Wydaje mi się, że dzięki temu, że sobie ograniczyłam tą pracę do 3 dni z klientkami, to też często mam tak, że na przykład czwartki mam wolne całe, albo piątek mam wolny. Wydaje mi się, że to też pozwoliło mi na to, że mam czas na zrobienie tego wszystkiego, taki spokój. Ja też na przykład, dla mnie świętością jest wolna niedziela. Wiadomo, jak zaczęłam szkolić, to były soboty, niedziele i miałam na przykład ciągiem 3 tygodnie pracy bez dnia wolnego. Teraz to jest świętość nad świętości. Zauważyłam, że mój grafik jakoś się tak elastycznie właśnie dostosował w momencie, kiedy podjęłam męską decyzję o podniesieniu też cen, jeżeli chodzi o usługi, bo jak to niektórzy mówią, trzeba się cieszyć, że klientki odchodzą. Bo to Rotacja znaczy, klientów jest zdrowa. tak, bo to znaczy, że jakby klient odszedł, zrobił miejsce dla Ciebie, dla Twojego rozwoju i może dzisiaj nie widzisz tego w zyskach, ale zobaczysz to za jakiś czas. Tak. Wydaje mi się, że właśnie to przychodzi taki moment w naszym zawodzie, że po prostu trzeba też dobrze wycenić swoją pracę. I też kolejny ciężki temat, kiedy rynek w danych miastach, w których pracujemy, po prostu zaniża nam tą możliwość. Ja zawsze mówię, że to, co my robimy, te 1,5 godziny czy 2 godziny, kiedy pracujemy z klientem, to naprawdę jest praca, na którą my się szkoliłyśmy i rozwijałyśmy przez lata. To samo to, jak często przychodzą kursantki, które mówią, no bo ja chodziłam 5 lat na paznokcie i przecież ja jestem doświadczona, bo ja widziałam, jak pani to robi. A potem dostają frezarkę do ręki i to się okazuje trudnym zadaniem. To Tak. jest to dowód na to, że nasz zawód naprawdę jest pełnoprawny i też 2, wymaga naprawdę poczucia estetyki, bezpieczeństwa, nakładu sił, pracy, rozwoju i tak dalej. Praktyki. Więc to kosztuje. No tak. I wydaje mi się, że wycenianie sprawiedliwie, a nie, że pracujemy na ilość, jest dobrym posunięciem, bo daje nam to przestrzeń do rozwoju, prawda? I dzięki Zgadzam temu możemy sobie pojechać na szkolenie. Ja też Shark Instruktor mam we wtorki, środy. Aha, czyli to nie jest w weekend. Nie, ale to jest dlatego, że my jako instruktorzy często w weekend szkolimy. Zgadzam się. Dlatego jest to zrobione właśnie po to, żebyśmy miały przestrzeń, żeby mieć kursantów w weekendy, a w tygodniu szkolimy i jest to okej. No dla mnie nie jest to na tyle problematyczne, bo jest to Wrocław, więc ja jadę godzinę 20 do Darii, więc to jest okej. Teraz miałyśmy jednodniowy zjazd, więc jechałam i wracałam od razu, ale faktycznie trzeba potem tą wiedzę uporządkować, wdrożyć, zrobić zadanie domowe. To wymaga nakładu sił i trzeba faktycznie w końcu podjąć męską decyzję i trochę tą pracę z klientami ograniczać. Tak, zgadzam się na 100%. No, i to Mamy jest, też pracowników, więc fajnie, bo możemy delegować te zadania. no i to bardzo właśnie ważna kwestia delegowania, tak? Bo musimy też trochę wyjść z takiej bańki, że ja zrobię wszystko najlepiej, bo to, że ktoś coś zrobi inaczej, nie znaczy, że zrobi to źle, tak? No to prawda, więc tego też się delegowanie uczymy jest na ważne. Sharku. Też,
Ja się już tego nauczyłam przez 3 lata zatrudnienia, także już jakoś tak sama, no ale No. jakby idea jest ta sama. A jeszcze powiedz mi, tak troszeczkę odbiegając od tematu, znaczy nie do końca, ale trochę, no bo szkolisz się u Darii na instruktora, ale czy masz na swojej liście jakiegoś takiego instruktora, do którego tak jeszcze marzysz gdzieś tam w głębi, żeby pojechać na takie szkolenie stricte techniczne? Masz taki swój, wiesz, taki wishlist? Wiesz co? Myślę, że był taki moment w moim życiu, że miałam 3 takie osoby, u których się chciałam szkolić i to Kto to zrobiłam. był? To była Wiktoria Boro, Wiktoria C i Karolina Słowik. I każde odhaczone. Każde szkolenie bardzo miło wspominam. Bardzo dużo też wniosło w mój warsztat pracy. Dziś na dzień dzisiejszy umarzyłam sobie tak, żeby pójść do Marty Rymszy, bo ja też jestem taką osobą, że ja nie tylko cieszę się z odbycia szkolenia technicznego, jak i teorii. Ja w ogóle jestem osobą, która, tak jak już to dzisiaj padło, bardzo dużo daje tego nakładu energii, żeby też się rozwijać. Dla mnie odbywanie szkoleń jest bardzo ważne, nawet jeżeli już jestem instruktorem, to nie znaczy, że ja mam labę, tylko to znaczy, że kiedy przychodzi moment w moim życiu, że ja czuję, że potrzebuję się doszkolić, ja idę na szkolenie. Ale to nie jest kwestia, i to też polecam każdej osobie początkującej i w ogóle stylistce, nie chodzi się na szkolenia po to, żeby odhaczyć kolejny certyfikat. Jakby, że Oczywiście, że nie. to w tym roku 20 to będzie ok. Tak. Nie. Chodzi o to, żeby zrozumieć, jaka kuleje umiejętność i właśnie takie szkolenie wybrać. I ja na przykład obecnie czuję, że potrzebuję się doszkolić teoretycznie, usystematyzować wiedzę, jeszcze lepiej zrozumieć tą chemię, fizykę, z której byłam noga jako nastolatka. I właśnie na takie szkolenie jadę w sierpniu. Dodatkowo chciałabym jeszcze zobaczyć właśnie, jak można inaczej podejść do kwestii szablonów i przedłużania, żeby być jeszcze lepszym w tej kwestii instruktorem i właśnie takie szkolenie jest na mojej wishlist, ale już zabukowane, więc Super. odbędzie się. Wszystko w tym roku. Tak. No ja na ten moment na razie nie mam, no ja się skupiłam bardzo na tym szkoleniu instruktorskim, to jest dla mnie teraz taki jakby priorytet totalny, więc też nie chcę sobie zaprzątać głowy A na czym Twoim innym. szkoleniu robicie też paznokcie, czy tylko... Nie, nie. Okej. No nie, no bo ja też wychodzę z założenia tak jak Klaudia, bo to u Klaudii Gozdek. Ty masz umieć robić paznokcie. Tak. Ty jakby wiesz, ty chcesz się brać za szkolenie, za bycie szkoleniowcem, nie umiejąc robić paznokci, no z czym do ludzi, błagam. No to super podejście. Jakby, ale widziałam takie programy szkoleniowe na instruktorów, gdzie głównie uczysz się robić paznokcie. No to jaki to jest sens? I to u topowych naprawdę osób, które są na naszym rynku bardzo, bardzo długo i na pewno te osoby znasz. No nie będziemy tu sypać nazwiskami, ale... To wydaje mi się, że jeżeli już ktoś robi tak, to jak skończy ten etap, to od razu rozpoczyna kwestię. No nie, bo właśnie tam w tych programach były tylko właściwie... No to nie, to nie może tak być. No, To jest takie money school. no właśnie. No Pro. nie, my jedyne co mamy z takich typowo technicznych rzeczy, no to jakby takie będziemy miały dzień po prostu, wiesz, jakby z paznokcia pokazowego, o, takie warsztaty nazwijmy to. No to uważam, że jest super, bo to jest na zasadzie, wiesz, ty pokazujesz, a ktoś ci mówi, co robisz nie tak, co poprawić, co było niejasne, to jest okej. Fajne też było, jak ja się, to akurat był taki jeden zjazd poświęcony na to, jak ja właśnie w drugiej z tych marek, o których opowiadałyśmy, szkoliłam się na instruktora, to był taki dzień pokazowy, że każda z nas z jakiegoś tematu musiała przygotować się i dla dziewczyn, które były w projekcie, miała wyłożyć szkolenie, żeby zaliczyć, że umiemy się wysławiać i pokazywać. Było to ogromnie wtedy stresujące dla mnie, no ale też to jakieś takie dobre doświadczenie, pierwsze koty za płoty. Natomiast na pewno nie czułam się tak przygotowana faktycznie, żeby poprowadzić pierwsze szkolenie przez nich, jak bardziej przez siebie. Ja po prostu siebie katowałam przed lustrem, żeby jak najlepiej wystąpić i to ogólnie szkolenie innych osób jest ogromną odpowiedzialnością. Wydaje mi się, że naprawdę, no tak jak już dzisiaj powiedziałam, nie każda osoba jest do tego stworzona. Trzeba to naprawdę czuć i rękami, nogami być pewną. Ja też zawsze mówię, że dobry instruktor to taki, który w momencie zakończenia szkolenia może sobie odpowiedzieć na pytanie, czy dałaś z siebie 100%, czy zrobiłaś wszystko, żeby dobrze wyszkolić tą osobę,
czy masz dobre sumienie? Jeżeli na każde to pytanie jest odpowiedź tak, to możesz być spokojna. I ty tak masz. I ja tak mam, zawsze, za każdym razem, bo są momenty, kiedy na przykład przyjdzie kursant, który pomyślał, że chce być stylistką paznokci, ale no, są takie przypadki, większość na szczęście jest takich bardzo świadomych, ale są przypadki, że w sumie dziewczyna przyszła, ale ona chyba do końca się jednak w tym nie odnajduje. I ja zawsze potem sobie pomyślę, Boże, może ja ją źle nauczyłam, może ja coś źle powiedziałam. I wiesz, katuję się cały wieczór tymi pytaniami, ale myślę, no nie, Daga, dałaś siebie 100% tak. Dopełniłaś wszystkiego, żeby dobrze przekazać wiedzę, tak. Wszystko było przygotowane, nic nie zabrakło, tak. Tak, tak, tak. Jeżeli ja to sobie odpowiem, to ja już jestem wtedy spokojna, bo wiem, że z mojej strony wszystko było tak, jak powinno Ale być. też zawsze możesz wrócić do tej osoby i zapytać, nie? Czy czegoś jej brakowało, taki feedback trochę, czy jeszcze jest coś, czy może jej pomóc jakby zdalnie, nie? Tak, oczywiście ja w ogóle zawsze mówię na szkoleniach na koniec, że dziewczyny mają dozgodny ze mną kontakt i mogę na przykład zaproponować, jakie kolejne szkolenie mogłaby odbyć, żeby jeszcze bardziej usystematyzować tą wiedzę i praktykę, ale czasami po prostu ten kursant nie chce. I co wtedy? No tutaj się twoja droga już kończy. No właśnie, i chodzi Trzeba o umieć to, odpuścić. no właśnie, chodzi o to, że ja się musiałam tego nauczyć. Zrozumieć, że ja zrobiłam wszystko, żeby dać z siebie 100%, ale po prostu to nie był ten człowiek. To nie jest mur do przeskoczenia po prostu. Dokładnie. No I trzeba się z tym dobrze czuć. tak, no bo wiesz, no nie zmusisz, nie wyszkolisz wszystkich super, bo nie każdy po prostu chce tego, a finalnie często jest tak, że dziewczyny idą na szkolenie, popracują parę miesięcy i stwierdzają, to jednak nie dla mnie i to też jest w porządku. I to też jest okej. Właśnie chciałam to Tak. powiedzieć, to też jest okej, ale tak jak mówię, uwielbiam patrzeć na właśnie rozwój moich kursantek, kiedy one naprawdę po prostu wschodzą. Po prostu rozwijają się jak przepiękny kwiat i ja też wiem, że dobrze zrobiłam swoją robotę. Nawet kiedy są kursantki, które potem nie idą tą drogą, ale kiedy w ogóle wyciągnęły jak najwięcej z tego szkolenia, to już jest dla mnie ogromne takie poczucie satysfakcji. No i powiedzmy o tym, dlaczego właśnie te szkolenia są takie w ogóle u nas ważne, bo o tym też się mało mówi. Bo ja na przykład wielokrotnie spotkałam się z takim komentarzem od moich klientek, no ale przecież ty robisz takie ładne paznokcie, po co ci to szkolenie? Po co ci to już? Po co ty jedziesz, po co te pieniądze wydajesz? Po to, bo wszystko się cały czas zmienia. Tak. Techniki są bardziej innowacyjne, zawsze jest coś, co możemy ulepszyć. Oczywiście nie, tak jak mówię, nie co miesiąc na szkolenie chodzić, No nie. ale też trzeba obserwować rynek i widzieć, że to wszystko się zmienia. Zawsze można prościej, można w inny sposób. Warto też na przykład porównywać techniki i sprawdzać, co się lepiej mi sprawdza, co będzie bardziej korzystne i dla mnie, i dla moich kursantów. I nie można się zatrzymać. Nie można. To się tyczy i fryzjerstwa, i Tak, brwi, i wszystkiego. rzęs, i paznokci, i makijaży. Myślę, że błędnym wszystkiego. myśleniem jest, że ja się szkoliłam 20 lat temu, no to mi starczy. Ja już umiem. No nie, no bo to, co było 20 lat temu, to jest przepaść do tego, co jest dzisiaj. Na pewno, wiesz, nawet patrząc na takie cukiernictwo. Wiesz, No. kiedyś to były ciasta, torty na margarynie, a teraz margaryna, Tak. ble. W ogóle, wiesz, były te takie lukrowe całe obicia tych tortów, Tak, a teraz te masa masz cukrowa, nie? fajne O. takie masełkowe, to tynk, Takie czy co to tam się tynki, nazywa. chyba No. tynki, no. No to, także to tyczy się każdej branży, nie tylko naszej. Poza tym... Druga rzecz, tylko powiem, rozwój daje kopa do działania. Na pewno, zmiany są potrzebne, nie? Tak, tak. I też, no, nie wypalamy się dzięki temu, myślę. Też tak myślę, bo widzisz, ja też miałam moment wypalenia i spotkałam się ze ścianą i podjęłam decyzję, że pójdę na szkolenie, bo wiem, że to mnie wyciągnie. Z tego dołka. Tak, dokładnie. I tak też faktycznie jest, bo ja jadę na zjazd nasz szarkowy, to ja się po prostu cieszę, że... Ja też, jak jedę do Klaudii, I te dziewczyny, z którymi się zżyłyśmy, plus ta wiedza, która znowu mnie pchnie do nowych pomysłów i działań. I czasami też niejednokrotnie moje pomysły nie są do końca dobre i trzeba z nich zrezygnować, ale też ktoś musi ci je pokierować i Tak. tobie to powiedzieć, bo nie możemy się fokusować na niektórych swoich pomysłach, które niekoniecznie są dobre. Trzeba po prostu iść z duchem czasu i z tym, co w obecnych czasach jest zapotrzebowaniem dla innych osób.
Tak, ja to w ogóle lubię się pytać osób takich z branży naszych, co sądzą o tym pomyśle, że Tak. jaka jest ich wizja. Czasem Tak. ktoś mi powie, weź do głupie, ja mówię, dobra, masz rację, no. Ale właśnie, jak ktoś ci powie, to nie jest do końca dobre i nagle masz takie, to nie jest do końca dobre, czyli muszę się nad tym zastanowić. No tak. Czyli to nie było takie proste, że to był dobry pomysł. To jednak wymaga ode mnie namysłu, dlaczego Tak. ktoś tak powiedział. Bo to nie jest może jakby pomysł do skreślenia, tylko do analizy. Dokładnie. Tak, Ja w zgadzam ogóle się. uwielbiam analizować. Ja też, ale czasem po prostu już moja głowa jest przerośnięta analizowaniem. Ale trochę i... zawód stylistki paznokci to trochę jest analiza i logiczne myślenie. Bo musisz Tak. analizować, co się może wydarzyć i cały czas myśleć. Jest to męczące, ale też bardzo pomocne. Kiedy robimy stylizację, tak? No to ja, jak wykonuję stylizację, jak uczę kursantki wykonywać stylizację, to zawsze mówię, ok, patrzysz na paznokieć i musisz wyobrazić sobie teraz taką mapę działania. Jeżeli klientka ma uszczerbione rogi w kwadracie, to finalnym celem jest osiągnięcie tego, żeby je z powrotem miała, więc po kolei ściągam to. I dopiero przechodzę do pracy z kursantem. Czyli muszę, z klientem. Czyli muszę wymyślić sobie, co będę robiła po kolei, żeby zacząć, a nie, że przystępuję do pracy, a co teraz będę robić? Bo to zajmuje też czas. Tak. Jak jesteśmy bardziej uporządkowane, to też i praca idzie sprawniej. Ja nawet miałam takie swoje szkolenie kiedyś, już nie pamiętam u kogo to było, że właśnie dostałyśmy modelkę i trzeba było przeanalizować ten przypadek i wypisać sobie na karteczce, co krok po kroku będziemy robić. I to było super, bo ja po prostu potem już co się zapomniałam, to wracałam do tego, mówię, dobra, teraz to. I to bardzo pomaga w takim uporządkowaniu sobie pracy w pracy salonowej. Tak, to jest super, Tak, naprawdę. to uwielbiam. W ogóle pamiętam tą metodę do dzisiaj z tą karteczką i na pewno sama też tego będę używała, bo to bardzo pomaga w tym takim natłoku myśli, który masz podczas szkolenia i tego natłoku wiedzy, który nagle dostajesz i na Ciebie tak. spada. I nagle musisz się sfokusować na tym, co będziesz robić, a rozpisanie tego bardzo jest pomocne, prawda? I to jest też pomocne w przypadku, kiedy masz już swoją technikę pracy i idziesz na nowe szkolenie i żeby nie wbijać swojej techniki, tylko nauczyć się tej nowej. Tak. Żeby sobie rozpisać, bo ja na przykład często mam tak, że jak idę na szkolenie, to muszę się hamować, żeby nie robić po swojemu. No bo siłą rzeczy tak jest, no pracujemy Oczywiście. po swojemu. Więc to Żeby- metoda żeby karteczkowa na- jest super. Tak, żeby na chwilę wyłączyć to, co już wiemy, Tak, poznać to, co nowe, a może po tym wyciągnąć złoty środek. Może, a może nie i to też jest okej. Jakby, żeby po prostu poznać coś Tak, nowego. tak. Dobra, Daga. A teraz przejdźmy sobie do takich luźniejszej kwestii. Czy miałabyś takie marzenie na przykład, żeby mieć swój produkt? Może współpracę z jakąś marką, a może sama? Coś tam, X-Daga? Tak, to tak. Na ten moment, żeby mieć swoją markę, nie. Nigdy nie mówię na nic nie ostatecznie, ale na ten moment nie. Natomiast jeżeli miałby na przykład, nie wiem, jakaś baza fajna z drobinką, albo jakiś żel, albo na przykład jakaś seria kolorów, które mają sygnować moim nazwiskiem, bardzo chętnie. Bardzo bym się cieszyła. Może tutaj zafirmujemy jakąś? Proszę pisać. Proszę Daniel. pisać. A tak Chętnie. jakbyś już miała taką ofertę, to co by było takim Twoim pierwszym pomysłem? Właśnie jakaś baza, No kolory? chyba ja bym chyba poszła w żele z drobinkami, jakieś właśnie takie naturalne. Uwielbiam, kocham. Albo jakaś linia kolorów, które będą mocno napigmentowane, soczyste i w ogóle widzę już, to będzie właśnie tak jak się dzisiaj ubrałam, to będzie taki zielony, to będzie taki malinowy, to będzie kobaltowy, pomarańczowy. To by była kolekcja, mimo tego, że nie jestem fanką kolorów, to by była kolekcja, którą bym kupiła. Tak, bo to Tak. jest must have w salonach i uwierz mi, że naprawdę bardzo takim top teraz zapytaniem, które się przewija, jest kolor na jedną warstwę. To by była moja linia kolorów. Kolor na jedną warstwę. Soczysty, napigmentowany, bo ja, jeżeli chodzi w ogóle o aplikację kolorów u klientek czy wybór na szkoleniach, to ja jestem jesień. Typowo. Ja uwielbiam w ogóle Borda, brązy, tak, ja te też, beże, śliwki, czerwienie. tak, o to jestem tak. jesień total. Tak. Jak wchodzi seria wiosna-lato, to ja jestem Nieszczęśliwa. nieszczęśliwa. Nie lubię pasteli, nie lubię neonów, Też ale nie lubię lubię to pomiędzy te soczyste, właśnie napigmentowane kolory. Energetyczne. Tak, tak. Tak.
Ja to też, by było no. to. Natomiast jeśli chodzi o kolory na jedną warstwę, to jestem dinozaurem. Ja jak nałożę dwie, to się czuję spokojniej psychicznie. Okej. W sensie nie ale mi się to przeszkadza zmieniło. mi. Wiesz co, zmieniło mi się to, bo ja miałam takie myślenie jak ty, No. a teraz po prostu robię wszystko, żeby to było na jedną warstwę, no. Znaczy, jak mam kolor na jedną warstwę, to go nałożę na jedną warstwę, ale czasem mam taki, który, no, można by na jedną, jak tam chwilę popracujesz. No wiadomo, jak widzę smugę, to nie odpuszczę, dam ale drugą warstwę. nałożę no. dwie i tak, wiesz, śpię spokojnie, nie? Mhm. Mam taką pewność, że mi się to dobrze utwardzi, szczególnie właśnie na przykład przy pastelach, To zależy jaki też kolor, tak, prawda? Ja też tak. wtedy się boję i też jestem team wtedy dwie warstwy. ale masełkowego żółtego jeszcze na jedną warstwę nie znalazłam. Ja tylko To się w pod naszym Frencha, świecie nie wydarzy chyba. ale nie ufam, żeby to był na całość jedna warstwa. Ale Frencha zrobiłam. Ale w ogóle, że to jeszcze. jak można dać kolorem roku sezonu żółty na stylistek paznokci? Jak można? Kto to jest- wymyślił? Tak, to jest aberracja po To prostu. w ogóle ja nie wiem. Ja byłam załamana. No to jest takie, po prostu świat nas testuje. Tak, naszą cierpliwość. Dlatego może wybrali masełkowy, a nie taki, wiesz, oczorażący. No nie. Nie. Chociaż jest taki jeden żółty, który ja lubię bardzo, odkąd wyszedł. Jest to kolor marki Indigo i nazywa się Giorgio Banani. Nie mam go. To jest taki Wiem, brudnawo-żółty, słoneczny. taki słonecznikowy trochę. No, Ten kolor jest przepiękny. I okej. on jest na takie naprawdę spokojnie dwie warstwy żółty pokryje. Mhm. Ale to jest jedyny żółty, który w Który- mojej karierze jakby spełnił swoją funkcję. Widzisz, on by pasował do tej Idealnie mojej do kolekcji, ciebie. Jakby nie? sobie Pedi strzeliła z takim kolorem, no, kurde. kurczę, to kto? Kto? Może ktoś tam wiesz, nigdy nie mów nigdy, jak to Tak. mówisz. A znaczy na pewno masz, bo teraz mówisz, że współpracujesz z marką Divna, a czy prócz Divny miałaś jeszcze takie marki, z którymi się bardzo fajnie współpracuje, których produkty lubisz? Takie wiesz, twoje takie... Miałam, sprawdzone smaczki? ale na przykład tak jak fajna była współpraca na początku, potem się okazała męcząca i nie w moich ryzach autentyczności. Myślę, że w ogóle współpraca z Divną jest o tyle super, bo jest taka niewymuszona i jest naturalna. Tam nie ma żadnych stricte musisz do tego dnia zrobić, wysłać, tylko po prostu jest to takie bardzo fajne, że ja mogę wykonać stylizację, zareklamować, może to być nawet z opóźnieniem za jakiś czas i tak dalej. To są w ogóle, to jest świetna grupa, na której jestem, gdzie jest... Szczęście, że w ogóle przetestowałyśmy, mogłyśmy opisać ten produkt i powiem Ci, że jestem zachwycona tą marką, bo naprawdę każdy produkt, który wzięłam do ręki, świetnie mi się sprawdzał. Naprawdę. I takim w ogóle top of the top produktem tej marki, co jest dla mnie wow, to jest biała hybryda Ultra White, którą maluję Frencha i po prostu nie dość, że pigmentacja, gęstość, wszystko jest w punkt, jeżeli chodzi o Frencha. Ja kiedyś w ogóle mieszałam dwa produkty różnych marek, żeby uzyskać tą konsystencję i pigmentację i żeby mi się to jeszcze dopolimeryzowało i żeby to jeszcze się nie ścierało z końcówek u klientki, to faktycznie ten produkt daje mi wachlarz możliwości pod kątem stylizacji French. Ja jestem zachwycona. A używałaś może białej hybrydy z Nailu? Nie. Bo byłam ciekawa, czy masz może porównanie, bo ja na niej pracuję, robię Frencha i jest ogólnie super, nie? Możliwe. Ale teraz zamówiłam kilka białych do testów, no bo też wiesz, no tak, ja ogólnie nie jestem człowiekiem, który bardzo lubi testować, Ja też Ja nie. lubię Jak mi taką się coś swoją sprawdza, bezpieczną tak, ja jestem przestrzeń. też taka. ale czasem coś tam chcę i na przykład, ponieważ ja kocham Frencha i mogłabym go robić w całej Polsce, to fajnie mieć taką alternatywę w razie co, Tak, nie? bo Także na powiem pewno Ci, spróbuję że tego, też co dlaczego... mówisz z Divny. Tak, polecam, naprawdę. Ja rękami, nogami polecam. Co mi się też w Divnie spodobało bardzo w tej marce, oni mają wachlarz bardzo w ładnym kolorze brokatowych. Baz i żeli. Tak. Jest bardzo dużo i w ogóle jest wachlarz kolorystyczny i jeżeli chodzi o trwałość też jest super, dlatego jest duży wybór i to jest fajne, bo na przykład mam też kilka firm, na których lubię pracować, ale potem na przykład z danej firmy nie ma fajnego koloru takiego albo są nie do końca ładne brokaty. A tutaj jest naprawdę tego bardzo dużo. No i od nich dostałam paczkę i tam były te żele w słoiczku, przypomnij mi nazwę, bo nie pamiętam. Balmi albo Frame, ale pewnie Balmi. Balmi nie jest w buteleczce? Też jest. To nie, to dostałam balmi w buteleczce i frame w słoiczku, taki lekko nude, ciepły, z różową drobiną, no przepiękny. To, co mnie w tych żelach urzekło,
to, że to jest żel o konsystencji bazy i ja go po Tak. prostu nie tykam pilnikiem. Tak. I to jest naprawdę jeden z niewielu samopoziomujących się żeli, który faktycznie jakby jest nie do piłowania. I przyjemność jest pracy w ogóle tym produktem. Tak, i właśnie mam zamiar się niedługo wybrać do Krakowa, do ich sklepu, żeby sobie te kolory poglądać na żywo, bo ja to jestem taki, Ja że ja muszę byłam dotknąć. w wiesz. Warszawie na targach i właśnie tam miałam Nie możliwość byli. już w ogóle wszystko zobaczyć. Teraz właśnie widziałam, że jest nowa kolekcja z drobinką i Tak. ostatnio właśnie Ania Live'a miała, Ale taka nie duża oglądałam jest ta jeszcze. drobina. Duża? No. Nie wiem, czy lubię dużą drobinę, ale... I ja niekoniecznie robi efekt na pewno na zdjęciach, ale jeżeli chodzi o taki, mogę wszystkim polecić top of the top, piękny balm żel, to jest numer 19. To jest różowy żel z krystaliczną, taką srebrną drobiną, ale nie przesadzona. 19, dobra. 19 i top soda. No tej sodzie to już jesteś kolejną osobą, która Jezu. mówi, ale ten soda to co to jest za top? To jest z drobinką też? To jest top z drobinką, mam go teraz na sobie. On ma trochę trochę srebrne A, dobra. No, i są piękny. takie nie za duże, nie za małe. Bo wiesz, jeśli chodzi o topy, to ja, moje serce skradł top Holo Laser z Nailaka. No i tak, ja tylko to właśnie. Jest... I teraz opowiem o różnicy. Dobra. Top Holo Laser kocham, uwielbiam, love, ale on na jasnych stylizacjach robi trochę szare. Tak, poszarza je, no. I ma bardzo, bardzo drobniutką, taką zbitą drobinę, Tak. a ten jest taki rozproszony, krystaliczny i taki, jaki kolor mam pod, taki widać. Okej, rozumiem punkt twój, tak, Tak. widzenia. Ale i tak sercem będę z Nailakiem. Nie, Sorry, no ja też, ja go mam i nie ale wyobrażam sobie, żeby go nie było w mojej To jest szufladzie. mój król, nie? Ale muszę mieć ten i ten. No to ja tą sodę spróbuję, ale zobaczymy. Dam mu szansę. Powiedz mi, co będziesz robić za 15 lat? Czy praca, którą masz teraz, będzie twoją pracą życia? Czekaj, ile będę miała lat za 15 lat? Powiedzmy, że za rok mam 30, 44. 45. 44. 44, tak. No. No, nie wyobrażam sobie mieć 50 lat i piłować paznokci. No ja też nie. Ja sobie nie uważam za 6 lat piłować. Na pewno widzę się, jeżeli już ten sektor, który robię obecnie, to na pewno sektor instruktorski. Mhm. Natomiast na pewno, jeżeli się widzę za te 15 lat, za 20 lat, to na pewno mogę się widzieć jako właściciela dobrze prosperującego salonu, Mhm. To ja tak samo. który ma świetny zespół, bo bardzo stawiam na to też, jeżeli chodzi o mój zespół w salonie. Na pewno też mogę się widzieć jako instruktor, ale ja lubię też trochę i o tym ostatnio dużo myślę, projektować wnętrza. Kolorowe. Kolorowe i nieoczywiste, dlatego też taki trochę nieoczywisty twist mam w głównym pomieszczeniu w moim salonie, bo jest podział na 1/3 różowego, nie, przepraszam, 1/3 zielonego, 2/3 różowego i kolor idzie przez cały sufit. Więc lubię takie nieoczywiste połączenia, kolory soczyste, też minimalizm, wiadomo. Jednak na pewno moja dusza nie jest taka czysto nudno-beżowa, jednak ten twist kolorowy musi być, tak też mam w mieszkaniu. I widzę się w projektowaniu wnętrz i dużo osób mi mówi, że mam do tego jakiś taki wewnętrzny dryk, że po prostu widzę, gdzie co powinno stać, jak ma to być ułożone i myślę, że to może być coś, co mogłabym robić, tylko jestem w trakcie dowiadywania się, czy mogę po prostu odbyć takie kursy związane z tym, czy faktycznie musiałabym być architektem wnętrz. Chyba nie. Chyba byś nie musiała być architektem. Tutaj się głównie opiera wiedza na po prostu na tym programie do projektowania, nie? Tak, i Tym myślę też, AutoCADzie że chyba, tu czy jak to się znowu, nazywa. tak, i myślę, że tu znowu będzie to zaufanie klienta. Że Tak. po prostu jeżeli... No ale to jest portfolio, no. Tak. Wiesz, to też nie jest zawód regulowany prawnie, nie? Także... Na pewno też chciałabym, jak już bym miała projektować wnętrza, to też na pewno w swojej estetyce. Nie wyobrażam sobie zaprojektować wnętrza nudnego, szarego, typowo zimnego, męskiego. Więc na pewno bym wtedy chciała mieć grupę docelową znowu klientów Okej, rozumiem. swoich. Ale to jest taki pomysł na przyszłość, który mógłby się ziścić i na pewno bym się dobrze w nim czuła jako 50-letnia kobieta. A jeszcze coś innego oprócz tego, czy tylko to projektowanie?
Chyba nie myślałam jeszcze tak, Tak? wszechstronnie. Bo ja A mam ty? dwie opcje. No. Ja albo nieruchomości, O! tak, albo taka alternatywa już naprawdę, znaczy nie się śmieję, że to ostatnia deska ratunku, ale ponieważ ja lubię piec, Mhm. tylko nie jakieś tam wymyślne torty, tylko ja lubię piec takie klasyczne, wypasione drożdżówki. Wiesz o co chodzi? O. Przychodzą truskawy, ja po prostu piekę, rozdaję wszystkim znajomym, oni się cieszą. No. Ja bym mogła mieć taki drożdżówkowan. Wiesz o co No, chodzi? spoko. Ja się bardzo lubię z ciastem drożdżowym, ale no to jest taki, wiesz, na razie to jest takie trochę hobby, nie? Nie wiem, czy No. by to można było, o wypadek, czy by można było to przełożyć na pracę, ale tak, No, to jest spoko w ogóle, bo to nawet możesz połączyć z podróżowaniem też. też. Ale nieruchomości? Ja właśnie a propos tych znajdowania miejsc różnych, No. to zawsze mi się trafi jakaś w dobrej cenie nieruchomość, więc ja chyba też mam jakieś takie przyciąganie. No Śmiejemy się na właśnie. szarku, że dziewczyny mówią, weź przyjedź do mojego miasta i pochodź trochę po mieście, może znajdziesz mi coś w dobrej cenie, bo to tak przyciągasz. Mogłabyś takie konsultacje robić, słuchaj, Tak. zapraszam Cię do Opola, czy tu gdzieś tak jak taki ja mam w Dobrzeniu jasnowic, salon. wiesz? No. I idziesz i patrzysz, nie? Wyczuwasz. Tak. Może takie różdżki musiałabyś sobie kupić, jak ci Bo to wodę bardzo znajdują. dużo osób, które w niskiej cenie sprzedają nieruchomości, nawet nie ogłaszają się, tylko właśnie nakleją Tak. karteczkę. Tak. Albo się ogłaszam w jakiejś gazecie lokalnej, nie? Tak. Jakieś Echo Gmin, czy coś Tak, takiego. tak, więc to jest dobre, tak. Ja w ogóle mam taki też pomysł, że dobrze by było. W ogóle uważam, że w młodym wieku trzeba dać z siebie jak najwięcej, żeby później odpocząć. Więc teraz trzeba ryzykować, inwestować, Tak. rozwijać się. W ogóle Zgadzam się. dla mnie zawsze, odkąd zaczęłam robić paznokcie, dla mnie zawsze najważniejszy był rozwój i ja nigdy nie inwestowałam w drogie rzeczy. Ja w ogóle nie jestem osobą, która patrzy na marki, na drogie rzeczy i tak dalej. Długo muszę naprawdę się zastanowić, jeżeli mam wydać większą sumę. Przez to też ostatnio nawet taki storytelling robiłam, jak kupowałam, jak brałam leasing na samochód, to też Tak, długo oglądam jeździłam. tą historię. Tak, długo jeździłam naprawdę samochodem, którym ktoś by mógł się powstydzić. Dla mnie to nigdy nie był wstyd. Ja zawsze te wszystkie pieniądze inwestowałam właśnie w swój rozwój. I ja uważam właśnie, że tak jest dobrze żyć, żeby na początku inwestować w siebie, bo tego ci nikt nie zabierze. Jakby wiesz, auto się wyeksploatuje, straci na wartości i tak dalej. Zgadzam się. Więc na początku trzeba inwestować zdecydowanie w swój rozwój, a ubrać się można w sieciówce zarąbiście. Tak, no Nie oczywiście. trzeba mieć marek wow i łałe, tylko można naprawdę świetnie się ubierać w zwykłych takich, wiesz, przyziemnych sieciówkach w galerii handlowej, a kiedyś może sobie coś tam kupię takiego, czy to jest moje? I właśnie to, co teraz powiedziałaś, bardzo płynnie przechodzi do pytania, które chciałam Ci zadać, o taką rady dla dziewczyn, które dopiero zaczynają w branży i za bardzo żyją takim idealnym życiem z salonu, czyli pięknymi sztukateriami, wszystko pięknie, ładnie, salon marzeń, ale prawda jest taka, że ani Ty, ani ja w takim salonie nie zaczynałyśmy, tylko to był jakiś zwykły stolik i szafeczka i ręczniczek z Indigo do zdjęć. I Oliwka. właśnie to jest taka fajna rada, że czasem warto postawić sobie cel, zacisnąć pasa, nie wstydzić się tego, czym jeździmy i w czym chodzimy, Tak. tylko po prostu brnąć do celu, bo przyjdzie ten moment, kiedy zrozumiemy, że ta super fura nie jest nam potrzebna, super buty nie są nam potrzebne, tylko nasze cele są w ogóle inne. Oczywiście, ja się z tym w zupełności zgadzam i myślę, że dzisiejsze bardzo młode pokolenie trochę też inaczej żyje niż my, mimo że my nie mamy z tym pokoleniem dużej różnicy wieku, ale jednak to młode pokolenie chce na już. One chcą rezultat od razu. Ona widzi przepiękny salon, świetnie prosperujący, ona chce go już. Niestety prawda jest taka, że my długo musiałyśmy na to pracować i to było naprawdę wiele lat. Tak jak ja powiedziałam, ja się zajmuję stylizacją paznokci 10 lat, więc długo mi zajęło to, żeby być w momencie, w którym jestem teraz, w miejscu, w którym jestem teraz. To, co mogę polecić na pewno początkującym osobom, to zdecydowanie jak najwięcej na samym początku inwestować w swój rozwój, Tak, w 100%. rzetelne szkolenia. Na pewno też nie kupować wielu produktów, bo ktoś tutaj polecił, tu polecił, Tak, tu polecił. tak. Po prostu na początku ćwiczyć na tym, co instruktor przekazał. Drobne zakupy na pewno, jakieś kolory i tak dalej, ale budować fundament na bazowych produktach, a nie na wachlarzu.
i na pewno mieć do siebie pokorę, łaskawość, cierpliwość i to, że każdy kiedyś zaczynał i każdy na początku popełniał błędy, ale cieszmy się z tego, co się udało. Czyli na przykład zrobiłam całą stylizację, trochę jednak ten materiał nie jest taki równy, jak powinien być, ale zrobiłam przepięknie skórki. Udało mi się. Cieszmy się. Jest jakiś sukces. Tak, nie spalajmy się tym, że coś się nie udało, bo to można poprawić. I właśnie teraz kolejna rada, dużo ćwiczyć. Tak, praktyka, Błagam, praktyka, dużo praktyka. ćwiczyć, bo zrozumienie tego jest ciężkie dla kursantów. Ja zawsze mówię, im więcej będziesz ćwiczyć, tym szybciej przyjdą rezultaty. Tak. Jeżeli po szkoleniu przez pół roku klientka zrobiła w ciągu pół roku 3 osoby, 3 klientki, nie ma możliwości, Nie, żeby osiągnąć to, co widzą na Instagramie. Na Instagram też nas spala, bo są wyidealizowane prace, ale te osoby, które robią idealne prace, też kiedyś robiły słabe. No tak, I oczywiście. cieszmy się tym, że w ogóle nauczyłam się techniki, zdobyłam ją na szkoleniu. Naprawdę to, co mogę polecić, co jest dobrą radą, którą ja też przyszłam, pewnie Ty, żeby skupiać się na rozwoju, a nie na dobrach materialnych. Tak. Bo to kiedyś przyjdzie. I ja też dzisiaj w ogóle jestem przeszczęśliwa, że w komforcie przyjechałam do Ciebie fajnym samochodem, ale przez te 10 lat jeździłam innym. I też byś nim dzisiaj przyjechała, I też bym jakbyś go dzisiaj miała. nie bym się nie Jakby- wstydziła tak. i nie było to problemem, ale to już wynika z innych rzeczy związanych z prowadzeniem firmy. No tak. Więc to była dla mnie jakaś tam pomoc. Inwestycja. W tym, dokładnie. Natomiast ja się czuję dobrze z tym, że przez tą całą drogę inwestowałam w swój rozwój i to polecam każdemu, bo czuję, że mam tą ogromną wartość dzięki temu. Ale to ładnie powiedziałaś. No, Mogliby cię gdzieś tam, wiesz, zacytować. no myślę, że to jest naprawdę ważne, nie? Bardzo. Żeby mieć takie poczucie, że ja zrobiłam wszystko, żeby być dobrą nie tylko instruktorem, żeby być dobrą i stylistką paznokci. Ja zawsze też kursantom mówię tak, oprócz tego, że Ty świetnie wykonujesz stylizację, to też musisz dobrze się wysławiać i umieć odpowiedzieć klientce na każde jej nurtujące pytanie, bo kiedy my wygrywamy, kiedy my jesteśmy autorytetem, kiedy możemy naprawdę brać dobre pieniądze za swoją wykonaną pracę, kiedy rozwiązujemy problemy klienta. Tak. No bo tak naprawdę, kiedy ktoś rozwiąże Twój problem, to Ty zapłacisz każde pieniądze. Tak. Jak coś Ci się stanie, to Ty, Boże, kto mi pomoże? Znajduje się Archanioł Michał i mówi, ja rozwiążę Twój problem za 200 zł i masz. Tak. I tak jest, jeżeli my świetnie pracujemy, robimy piękne stylizacje, umiemy odpowiedzieć na każde pytanie, a co się za tym kryje? Szkolenia. Czyli teoria, dobrze wyłożona teoria, fundament wiedzy, którą pozyskujemy z rzetelnej wiedzy na szkoleniach, tak? Jeżeli my to mamy, my jesteśmy gościuwy. Ale też warto wspomnieć o tym, że jeżeli czegoś nie wiemy, to nie wstydźmy się o tym mówić, Też. tylko po prostu poinformujmy, że nie wiem, ale do Ciebie wrócę z odpowiedzią. Super. I to jest też kolejna dobra rada dla początkujących osób, żeby nie bać się powiedzieć, nie umiem zrobić tego szkolenia dzisiaj, ale nie umiem zrobić tego zdobienia dzisiaj. Ale zrobię wszystko, żeby na następny raz pokazać Pani, jak mi to wychodzi i Pani podejmie decyzję, czy robimy takie zdobienie. Dołożę wszelkich starań, żeby to zrobić. Albo dzisiaj nie umiem odpowiedzieć na Pani pytanie, ale do kolejnej wizyty zgłębię Dowiem się. tą wiedzę i odpowiem Pani. Tak. To jest w ogóle dla mnie to jest ogromna odwaga i takie poczucie, taka ugruntowanie świadomość, się trochę prawda? w swojej takiej pozycji też na Tak. rynku. I że w ogóle Ja bym dziewczyna... chciała mieć taką pozycję na Tak, rynku. i dziewczyna moda. chce się dowiedzieć, bo można pójść drugotorowo. Nie wiem, Co mnie to? ale to już klient nie wróci, prawda, Nie, do takiej nie, osoby, nie. bo bardziej wartościowe będzie, okej, ona nie wie, ale ona chce się dowiedzieć. To znaczy, że jest ambitna. Tak. I to jest dobra rada, być ambitnym w tym, co się robi, dowiadywać się, zgłębiać tą wiedzę. Ja Cię jeszcze chciałam poprosić o motto życiowe, jakie jest Twoje, ale już nie wiem, czy nie wymieniłaś go z 3 razy przynajmniej, ale jakbyś tak Ale miała... powiem, bo No mam. powiedz, no. Mam motto życiowe, którym się kieruje całe moje życie i nawet taką książkę można przeczytać, możecie przeczytać, bardzo Wam polecam. To jest filozofia Kaizen, czyli metoda Gdzieś o małych tym kroków. słyszałam. To jest filozofia japońska, która mówi o tym, że żeby osiągnąć niesamowite rezultaty i sukces, to można to zrobić małymi krokami. Bo zauważ, że kiedy osiągasz jakiś cel, chcesz osiągnąć jakiś cel i biegniesz, to wielu rzeczy nie zauważysz po drodze. Tak, Stracisz wiele wartości, nie wyciągniesz lekcji. tak. Ale kiedy idziesz spacerem po ten sukces,
to widzisz, że jest dzisiaj przepiękna pogoda, lekko wiaterek, tutaj jakieś dziecko na przykład osiągnęło sukces, bo nie wiem, gola szczeliło, tu coś się wydarzyło, a na przykład, nie wiem, potknęłam się trochę, wyciągnęłam z tego lekcję, otrzepałam kolana, poszłam dalej, to na sam koniec ten rezultat jest niesamowity i lepiej osiągnęłam sukces niż ktoś, kto po niego biegł. Dlatego moim mottem życiowym jest to, żeby osiągać sukces powoli. I powiem to, mój sukces, jaki by nie był, ja osiągnęłam powoli, małymi krokami. Ja po prostu robiłam to, co należało, o czym marzyłam, ale cieszyłam się każdą rzeczą, natomiast nigdy po to nie biegłam. Ja zawsze robiłam to spokojnie i ja cieszę się, bo mi to lepiej smakowało i przyszło mi to spokojniej, bo wydaje mi się, że czasami jak biegniemy po sukces, to przepłacimy to, nie dźwigniemy tego. Nie każdy jest tak silny, żeby to dźwignąć. Są jednostki oczywiście, ale filozofia Kaizen. Ty naprawdę powinnaś być jakimś mówcą na te filozoficznym, tak jak Cię słucham, naprawdę. Doradztwo filozoficzne i coaching, przypominam. Czyli Ale tak w skrócie naprawdę, po prostu daj sobie czas. daj sobie czas, spokojnie, sukces przyjdzie później, ale będzie lepiej smakował. Wspaniale. Daga, bardzo Ci dziękuję, że Ja również. przyjechałaś. Boże, ten czas tak zleciał, że nawet nie wiem kiedy. Tak nam się dobrze rozmawiało, ale no jeszcze pewnie byśmy mogły i gadać, ale Pewnie może tak. zostawmy Ale- sobie otwartą furtkę na spotkanie w przyszłości. Oczywiście, bardzo Bo tak jak chętnie. z Zosią rozmawiałam, że mam nadzieję, że spotkamy się znowu za jakiś czas i będziemy w innych miejscach obie wtedy. I na pewno te rozmowy To będą będzie równie super, wartościowe. tak. Bardzo Ci dziękuję, że przyjechałaś. Jest Było mi no, niezmiernie super. miło w ogóle. Czułam się tu jak z koleżanką, którą się O. znałam od lat. Bardzo mi było miło, że mogłam tutaj być. No i byłaś moim, no może nie pierwszym gościem, ale pierwszym, którego nie znam, bo Zuzię znałam już wcześniej, a Ciebie nie. Także swego rodzaju jesteś pierwszym Cieszę się, gościem. bardzo mi miło. Dzięki i do zobaczenia. Do zobaczenia, papa.